Kotarkiewicz, jest. Może Kotarbiński w tej sytuacji, czy nie? Czy No może, ale... Ale jak nie, jak mniej go tam znam. Pani Kotarbińska przysłała do mnie prośbę kiedyś przez panią Krońską, żebym przestał pisać w felietonach o Kotarbińskim, bo cię strasznie denerwuje. Mogą mu szkodzić, tak? Co? Mogą mu szkodzić. Nie, ja tylko pisałem, że stary osiem. Nie, no to nie mogą mu szkodzić. Tak, Powinno mu pomóc, powinno było mu pomóc. a to jest Potański napisał Wesołe jest życie staruszka. Taki wiersz o Kotarbińskim. Spotańskim? Tak, takie, że takie dzieci miały, prawda? I taki jego wykład logiczny, że Piotr kopnął Jana, a Toli Jan zawołał dupa boli. No i taki wykład, że to jest nielogiczne było. Prawda? Nie zgadza się z logiką formalną. Proszono mnie, żeby się wypowiedzieć o różnych ludziach. No, sprawa jest ryzykowna, ale trudno, więc spróbuję. Według alfabetu. Jerzy Andrzejewski. Znałem go 55 lat chyba. Był to mój przyjaciel, ale nie bardzośmy się lubili. Może to wynikło z różnicy usposobień i temperamentów. A już prawdziwą pretensję miałem do niego o powieść Popiół i Diament, bo uważam, że ona zafałszowała obraz Polski bezpośrednio powojennej, że właśnie dała komunistom okazję, żeby wytłumaczyć sprawy trudne, sprawy AK i tak dalej w sposób nieprawdziwy. Co mu zresztą mówiłem, wynikło z tego, żeśmy do siebie chyba kilkanaście lat nie mówili w ogóle, ale potem się z nim pogodziłem. No on tej powieści nie odwołał, a młodzież dziś zdaje się uważa, że to jest powieść doskonała i wolnościowa, no więc ja mam inny pogląd. Władysław Bieńkowski, ciekawa postać, komunista, ateista, który jednak miał do nas jakiś sentyment. Zawsze jeszcze w roku 1946 chyba urządził dyskusję marksistów z katolikami w Krakowie u Wierzynka, gdzie główni dyskutanci byli pan Drobner i ksiądz Piwowarczyk. I dyskusja była wspaniała, bo Drobner mówił tam coś, na co, że Marks napisał tak i tak, na co Bieńkowski, na co ksiądz Piwowarczyk mówił nie, on powiedział nie tak. Więc Drobner mówił, ksiądz szanowny się myli. On mówi, ja się nie mylę, ale pan zna tylko lipskie wydanie Marksa, a pan nie zna londyńskiego, gdzie on napisał to i to. No więc była to wysoka szkoła jazdy. No i potem Bieńkowski był wyrzucony jako Gomułkowiec i tak dalej, a w 1956 znowu się zjawił w Krakowie, zaczął rozmowy z Gołubiewem, Zawiejskim, obiecywał nam, że będzie wiele klubów katolickich i że wejdziemy do Sejmu, Zawiejski do Rady Państwa. No i skusił nas, rzeczywiście, no a potem sam wyleciał po paru latach, ponieważ był, no, Gomułka, którego on był w czasie okupacji bliskim przyjacielem, zdenerwował się jego dowcipami, on robił dowcipy w Sejmie, rzeczywiście dziwne. Powiedział kiedyś, że mamy ileś tam tysięcy nauczycieli szkół niższych, idiotów, debilów. A skąd się wzięli? Z socjalizmu. Socjalizm ich wychował. No po takich dowcipach tak Kliszko się denerwował. Wyrzucili go najpierw z ministerstwa, został dyrektorem ochrony przyrody, czy lasów, czy czegoś. Potem go z partii wyrzucili. No i stał się polskim dżylasem, wydaje za granicą. Mieszka w tym domu zresztą. Miły człowiek, ja się z nim kłócę, bo mówię, że pan ciągle wierzy w marksizm, tylko pan mówi, że źle wykonano. No, niestety po tylu latach to już okazuje się chyba, że tego się nie da dobrze wykonać. To jest różnica między nami. Kazimierz Brandys. Długie lata
z nim dyskutowałem jako z komunistą i marksistą. Znałem go jeszcze z czasów okupacji. No, teraz się nawrócił i przeciwną funkcję jakoś spełnia. Nie bardzo go lubię, ale jest to kulturalny człowiek, no i bardzo dobry pisarz chyba. A co napisze, to jeszcze nie wiadomo. Moim zdaniem jego książka Między wojnami to obok Popiołu i Diamentu i obok Pamiątki z celulozy to jest właściwie najgorsze przejawy socrealizmu. Tu mówią, że obywatele byli gorsi. Ja twierdzę, że Między wojnami jest gorsze. No ale się nawrócił i jest zupełnie inny. Jego brat Marian, miły człowiek. Czesław Bobrowski, wybitny ekonomista, przed wojną dobry znajomy pana Giedroycia, uczestniczył w takim klubie 11 listopada, to był Ryc Śmigły stworzył i tam były gospodarcze, prawda, rzeczy omawiano. Ciekawa kariera Bobrowskiego, bo po wojnie był wiceprezesem CUW. Po czym, prawda, Minc zmienił front, zaczął niszczyć ten ustrój trójsektorowy, była ta bitwa o handel sławna. Bobrowski się bardzo sprzeciwiał, został ambasadorem w Szwecji, skąd uciekł do Paryża i wrócił do Polski w 1956. Znowu został w Radzie Ekonomicznej wiceprezesem. No i, ale nie bardzo go słuchano, bo Gomułka był uparty. W 1968 roku na uniwersytecie opowiedział się po stronie studentów i pobili go, chyba jakaś była draka. I wtedy znów wyjechał. Był w Algierze, doradcą gospodarczym i tak dalej. No i wrócił w czasach chyba pod koniec gierkowskiej epoki. No i jak wiadomo, teraz był doradcą, no ale też niewiele mógł. Powiedział kiedyś w telewizji, no skoro nie możemy wprowadzić systemu rynkowego, to trzeba ciągnąć to, co jest. No więc dość szczerze. Bardzo niemłody, chyba 80 parę lat. Wojciech Bąk, poeta, poznańczyk, katolik. Znałem go w czasie okupacji. No trochę był alkoholik, nawet dużo. Bardzo antykomunistyczny i po wojnie były z nim niesamowite historie w Poznaniu, ponieważ on się odgrażał, że przyjedzie na zjazd literatów, bo nie chcieli go drukować, wygłosi przemówienie i otruje się na estradzie. Ale ksiądz przeor dominikanów w Poznaniu, który to usłyszał, przyjechał do Warszawy i uprzedził Putramenta, że taka historia może być. No i tam Putrament zmobilizował jakichś facetów, także jak Bąk chciał wejść na estradę, to go chapnęli. No i był w domu wariatów chyba pewien czas. No, tragiczna postać. Niezły poeta. Roman Bratny, znam go słabo, pisarz znany. Akowiec kiedyś, a potem przeciwnie. Kiedyś, podobno jak go przyjmowano do partii, to się kajał, że on strzelał do komunistów, ale wierzył w to, a teraz chce okupić winy, no i go przyjęli, prawda, i jest. Władysław Bartoszewski, to mój przyjaciel wielki, więzień i Oświęcimia i obozów różnych, szalenie wygadany, którego się bali. Pamiętam, że po październiku były sprawy sądowe o odszkodowania za więzienia i tak dalej. Otóż powoływano Bartoszewskiego na świadka i kiedy sędzia się dowiadywał, że on ma być świadkiem, to nie dopuszczał do rozprawy, przyznawał odszkodowania, żeby on nie gadał tylko, bo on miał jak maszyna, prawda? No miał różne przykrości. Teraz jest w Niemczech wybitny historyk, moim zdaniem. Ja mam do niego pretensje, że zburzył Warszawę, ale on twierdzi, że musiało być powstanie, no więc to jest różnica między nami. Ale oczywiście żartuję, bo raczej nie on zburzył. Zbigniew Brzeziński, no postać znana i sławna, stykałem się z nim wiele, urodzony na Chorzej w roku 28. Polak, prawda, warszawianin. Jego ojciec był konsulem w Montrealu, więc on od 10 roku życia był w Ameryce. No i zaczął się wspinać po szczeblach kariery naukowo-politycznej. Z nami się spotykał,
z Giedroyciem w Paryżu, tu w Warszawie był kilkakrotnie. Czasem mu dawali wizę, czasem nie. Pamiętam bardzo śmieszny wypadek, że przyjechał do Warszawy, zaprosił mnie na obiad tu do tej węgierskiej restauracji. No i potem wychodzimy, szalona uprzejmość. Szatniarz podaje płaszcze, idziemy, ktoś ustępuje miejsca i on mówi, że musi pojechać taksówką. Tam stoją jacyś faceci, mówią, a prosimy, proszę stanąć. Więc Brzeziński mówi, no widzę, że pan tu ma dużo znajomych. Ja mówię, pan, ja podejrzewam, że to są pana znajomi. No i jego szczyt kariery, że został doradcą od spraw wojennych Cartera, zresztą on wymyślił Cartera w ogóle. Nie bardzo to wyszło. No a zwłaszcza ta historia z helikopterami w Teheranie go wykończyła, bo to był jego pomysł. Zaczęli mówić, że to polska robota typowa, prawda, i tak dalej. Ale jest to inteligentny człowiek. Mówi po polsku z akcentem, ale bardzo dobrze. Jest szalenie uczynny wobec Polaków i miły. Czy jest wielkim politykiem? No. Józef Czapski, no, postać sławna, malarz, no i właśnie człowiek, który odkrył Katyń. To jest jego zasługa, bo on był wśród tych 400, zdaje się, których z Ostaszkowa gdzieś przewieziono i Anders go wyznaczył na poszukiwanie zaginionych oficerów. On po całej Rosji jeździł. Jest niesamowicie wysoki, 2-metrowy, w bendurze angielskim takim jakimś. No i prawda, on wykrył, że tych oficerów nie ma. Zresztą opisał to w książce Na ziemi na nieludzkiej ziemi. Bardzo ciekawie. No jest to szalenie sympatyczny człowiek z rodziny arystokratycznej, międzynarodowej. Między innymi ich krewnym był Czyczeryn, pierwszy sowiecki minister spraw zagranicznych. I w 20 roku Czapski też jeździł do Rosji szukać jakichś zaginionych polskich jeńców, czyli powtórzył tą samą funkcję. No, bardzo ciekawy człowiek, też już bardzo niemłody, chyba ma 90. Dobry malarz, świetne pióro, mieszka w Maison Lafitte razem z Giedroyciem. Choć nie zawsze się lubią, ale w tej chwili jest prawie ociemniały, ale w świetnej formie. Maria Dąbrowska, pisarka, wybitna. Nie bardzo ją lubiłem, bo była apodyktyczna i lubiła się mądrzyć i wywyższać. No ale to może moje osobiste. Może miałem z nią zatarg, zresztą niemądry, mianowicie ona była przyjaciółką Stanisława Stępowskiego, takiego masona wielkiego. A syn Stępowskiego, Jerzy, znany pisarz, był w Szwajcarii. No i nagle w tygodniku ktoś powiedział, że on umarł. Ja to podałem Bartoszewskiemu, który prowadził wtedy taką kronikę zmarli, on to podał. Okazało się, że on żyje. No ja spotykam panią Dąbrowską, a on mówi, to podobno pan podał tą wiadomość. Więc ja mówię, no właśnie. I zaczynam się śmiać. A on mówi, nie widzę w tym nic śmiesznego. I z taką wściekłością na mnie spojrzałem, że ja biedny taki. Ale była to wybitna osoba. Co prawda ja nie czytałem tacy inni, tylko fragmenty, ale jest rzecz wstydliwa, to potem proszę zetrzeć, że ona była kandydatką do Nagrody Nobla w 1956 roku. Ale tak się złożyło, że po śmierci Stalina w 1953 Putramen wymuszał od ludzi jakieś wypowiedzi na temat tej śmierci. No przez to się tygodnik przewrócił. I od niej wymusił i ona napisała takie coś, że potworna wiadomość, co będzie z nami, co będzie z Polską i tak dalej. I podobno jak ona była kandydatką do Nobla, to ktoś to posłał do Sztokholmu przetłumaczone, no i skosił. No tak Polacy robią. Bolesław Drobner. No, postać znana, moim zdaniem mało poważna, PPS-owiec, ale taki dysydent zawsze, komunizujący trochę. Miał rodzinę komunistyczną w Rosji, był jego zięć, zdaje się, czymś tam przez Stalina wykończony.
No Drobnar pojechał na Białe Niedźwiedzie w czasie wojny, mimo całej swojej lewicowości. Gdzieś w kraju Jakutów siedział. No i opadał mi w Sejmie, że jak go zwolniono, przyjechał do Moskwy i w Moskwie spotkał na ulicy Zambrowskiego i Zambrowski mówi: aha, to wyście wrócili z obozu, to świetnie, dziś idziemy do Mołotowa, bo będziemy ustalać wschodnią granicę Polski. Drobnar mówi: jak to? Ja nic nie wiem, ja byłem na zesłaniu. No nic, ale i mówi: przychodzimy, Mołotow ma czerwony i niebieski ołówek i kreśli tu Krosno, tu coś tam. I Drobnar mówi: no absurd, rząd jest w Londynie, ja wracam z zesłania, ja mam ustalać granicę Polski. Twierdzi zresztą, że coś wytargował właśnie koło Krosna, coś, czy gdzieś tam. Ale czy to prawda, to nie wiem. Bardzo zresztą był zabawny. Co mu mam za złe, że niszczył w Krakowie prywatną inicjatywę. Sklepy stare zamykał, prawda? A jego rodzina w ogóle była bardzo bogata i też mieli takie sklepy, więc on miał kompleks jakiś na ten temat. Jan Dobraczyński, co tu mówić? Nawet z nim jestem na ty. Uważam, że jest to człowiek dziwnie zakłamany, bo pobożny, który się 3 razy na tydzień spowiada, prawda, jednocześnie buja, mówi rzeczy nieprawdziwe. On napisał taki pamiętnik tylko w jednym życiu. I tam napisał o zamknięciu Tygodnika Powszechnego. Wszystko nieprawda, co by zresztą sprostowali i nawet endecy prostowali. Maciejski taki. No więc jest to zakłamany facet, ale on o tym nie wie, że jest zakłamany. Uważa, że jest w porządku. No, dziwne. Roman Dmowski. Nie będę się wypowiadał. Raz w życiu z nim rozmawiałem w Drozdowie. On mi się podobał jako niebanalny typ polskiego polityka, bo stary kawaler, bardzo elegancki, bardzo dużo za granicą, znający języki, świetnie mówił po angielsku, twórca polskiego nacjonalizmu, a jednocześnie w Dumie, prawda, siedział w 2 Dumach czy w 3. Myślę, że zrobił wielką rzecz na kongresie, przed kongresem wersalskim, natomiast w Polsce już nie bardzo odegrał rolę, bo jednak nienawiść do Piłsudskiego, ja myślę, że jakoś wpłynęła, że on już wszystko postawił na to, żeby zwalczać, prawda, sanację, no i odbiła się od niego młodzież. Najpierw ONR, potem Falanga, potem różne. Myślę, że za dużo było tej nienawiści, jednak to mu zaciemniło widzenie. Marian Eile, bardzo zdolny dziennikarz z Wiadomości Literackich, kierownik. On był kierownikiem plastycznym Wiadomości Literackich. Świetny, który całe życie marzył, żeby stworzyć coś w rodzaju polskiego Playboya. No i właśnie stworzył Przekrój. Był taki abstrakcyjny humor w pierwszych numerach, że Hitler żyje, ale się ukrywa. Była taka dziewczyna z włosami, z warkoczami o rysach Hitlera. Później posąg jakiś nagi, okazało się, że to Hitler udaje. No i takie różne kawały. I to tak parę numerów szło. I nagle przyjechał Borejsza z Warszawy, wezwał Eilego, zwymyślał go potwornie, że to jest burżuazyjny jakiś tam formalist i tak dalej. Powiedział: ja panu dziękuję za pracę, cześć. No i Eile zginął. Poszedł gdzieś, no i przerażenie, bo go nie ma 2 dni, że odebrał sobie życie czy coś. Zaczęli go szukać tam nad rzeką, a w końcu się znalazł. Borejsza go pożałował, no i przywrócił go. I było parę numerów tylko o orce, o kołchozach i tak dalej, ale potem ten Przekrój jednak się rozwinął, prawda. Grzegorz Fittelberg, wybitna postać, wielki dyrygent. Co najciekawsze, że człowiek, który się zakochał w kulturze polskiej. Ja był synem dyrygenta wojskowego z Rygi, Żyda rosyjskiego. On w dzieciństwie nie mówił po polsku w ogóle. No a w Polsce tak się zakochał w polskiej kulturze, w polskiej muzyce. Stał się propagatorem, przyjacielem Szymanowskiego. Był to świetny muzyk, ale nie bardzo dobry dyrygent, bo się tremował. Na próbach pracował wspaniale, miał wspaniały słuch i uczył orkiestrę, a na koncercie potrafił zawalić, bo miał takie dziwne ruchy.
No, ale to bardzo ciekawy człowiek, arogant, potworny i niesamowity. A pamiętam bardzo śmieszną z nim historię, mianowicie on przeszedł na katolicyzm przed wojną i był szalenie pobożny. Chodził w procesjach i tak dalej. Wojnę spędził w południowej Ameryce. Po wojnie został mianowany dyrektorem orkiestry w Katowicach, tej wielkiej orkiestry. No i, a był bezpartyjny oczywiście, i tam był taki dyrektor administracyjny partyjny. I drugi jeszcze sekretarz partii. Kiedyś jechali samochodem w Katowicach i nagle widzą, że procesja idzie do kościoła. I Fittelberg mówi, proszę zatrzymać auto, wysiadł, poszedł z tą procesją, poszedł się modlić, a ci się schowali za węgłem, bo się wstydzili, że, prawda. No i potem Fittelberg przychodzi i mówi, a panowie co, Żydzi? No i wspaniałą zrobił rzecz, kiedy umarł Stalin. Fittelberg przyszedł na próbę orkiestry i mówi, proszę panów, proszę wstać. Dziś w nocy umarł wielki radziecki kompozytor Sergiusz Prokofiew, mój przyjaciel, autor tego, tamtego. Proszę uczcić minutą milczenia. Minuta milczenia, siadają, a on się zwraca do koncertmistrza, mówi, panie Wochniak, podobno Stalin też umarł, bo oni umarli tego samego dnia. Władysław Gomułka, znana postać, cóż ja mogę powiedzieć, ja go nie znałem osobiście i nie chciałem. Pamiętam tylko potworną awanturę, jaką on zrobił Zawiejskiemu w jakiejś ambasadzie, kiedy kardynał Wyszyński miał jakieś kazanie, które się nie podobało Gomułce, a Gomułka uważał, że koło znak jest po to, żeby załatwiać sprawy. No i nagle ja słyszę potworny ryk, stoi Zawiejski czerwony, a Gomułka krzyczy, panie Zawiejski, od czego wy jesteście, co to znaczy, co on mówi, wy nie macie wpływu. I tu stoją Amerykanie, Anglicy, zdumieni, co to się dzieje. Głupi był ten Gomułka, chociaż miał format do jakiegoś polityka. No Jerzy Giedroć, którego znam lat ponad 50, którego zacząłem pisać w Buncie Młodych, potem w polityce, którego wydałem szereg książek, książę podobno, kończył gimnazjum, chodził w ogóle w Moskwie chyba urodzony, a w gimnazjum kończył w Mińsku. No i ciągle tylko myśli o wschodzie, o wolnej Ukrainie, o rozbiciu Rosji. To są jego idee. No ale wspaniały człowiek z szalonej pracowitości, który właściwie wolałby być politykiem niż redaktorem i dyrektorem wydawnictwa. No ale mu się to nie złożyło. No, ja całe życie z nim się właściwie kłócę, no ale mu wszystko zawdzięczam, bo on mnie drukuje w końcu. W tej chwili jest urodzony w 1907, to ile ma lat? Dużo. No ale pracuje ciągle jak koń, z tym, że on powiedział, że po jego śmierci kultura już nie powinna wychodzić, a książki to inna sprawa. No kultura bez niego by nie mogła wychodzić, bo on tam wynalazł jakichś Litwinów, Ukraińców, starych, którzy pisują, no tego nikt nie będzie kontynuował z młodych, bo to trzeba być. Ja w ogóle stwierdziłem, że na emigracji tylko są ludzie, którzy znają Rosję i kochają. Przywiozłem kiedyś do Kultury płytę o Kudżawy z takimi piosenkami, to Giedroś mało nie płakał, jak usłyszał Am Kamien przy kominku i takie różne. No bo on się wychował na wschodzie. Konstanty Ildefons Gałczyński denerwował mnie wielokrotnie, bo był to wariat, ale wspaniały poeta. Ja twierdzę, że był lepszym poetą przed wojną niż po wojnie. Ten jego zbiór utwory poetyckie przedwojenny jest znakomity. I to Stanisław Piasecki prosto z mostu go zainspirował. No natomiast te różne nioby i tak dalej po wojnie to już Eile z niego wyduszał, a Gałczyński straszną miał obawę przed biedą, że nie będzie miał pieniędzy, no bo ich nie miewał. Więc on pisał takie różne. Ale ja tu mam 4 tomy jego zbiorowe. To jest historia polskiej inteligencji, jednak 50 lat ostatnie. Genialne wiersze niektóre. Ale z nim rozmawiać to była ciężka rzecz. Myśmy mieszkali pod Niemi w Krakowie za 2 lata. No on jak nie pił,
wódki, to pił masę kawy. On zaczynał rano, bo kilkanaście czarnych kaw potrafił wypić i był szalenie podniecony. Jak był podniecony, to musiał z kimś rozmawiać. Przychodził do nas. No i przychodzi i mówi: słuchaj, ty jesteś muzyk. Ja mówię: tak. No więc Bach. Ja mówię: no Bach, to co? Geniusz. Ja mówię: tak. No to mów. Ja mówię: co ci będę mówił? No, nie mam czasu w ogóle. Ja mów, Bach, Bach. Prawda? W ogóle szaleniec był zupełny. Zabawny człowiek. Ale wielki poeta. Witold Gombrowicz. Napisałem o nim kiedyś recenzję o Ferdydurkę i Giedroń się nie umieścił, ponieważ przyjaciel Gombrowicza, Czesław Straszewicz, był wtedy w polityce, więc on nie chciał się zadzierać. Ja uważam, że napisał parę świetnych utworów. Dla mnie, ja nie lubię Ferdydurkę, ale Transatlantyk jest świetna rzecz i nowele niektóre świetne, no i Dziennik. Tylko że to był człowiek, który myślał tylko o sobie i o swojej karierze. Zadziwiające właściwie, bo w końcu się przebił z tej Argentyny. Ale tam jego przyjaciel bliski, Stefan Otwinowski, powiedział mi kiedyś, bo Gombrowicz chciał wrócić do Polski. Tak próbował, pisał do Iwaszkiewicza coś, a Otwinowski mówi: słuchaj, jakby on wrócił i jakby go w partii przekabacili, to on by nam dał tak w dupę, mówi, że to ważyk to mucha, prawda by była. Antoni Gołubiew, wielki człowiek, bardzo ciekawy, bardzo głęboki, wybitny pisarz. Co mnie najbardziej w nim fascynowało, że człowiek z Litwy, z Wileńszczyzny, który tak potrafił, jak ich wyrzucili z tej Litwy, przyjechali do Polski, gdzie on strasznie biedował, najpierw w Łodzi, potem w Zakopanem, z rodziną, że on natychmiast potrafił się przestawić. Ja go spytałem: no jak wy się czujecie tutaj w Polsce? A mówi: przestawiamy się z koncepcji jagiellońskiej na koncepcję piastowską. Prymas Chlont. Rozmawiałem z nim 2 razy. Bardzo miły. Miał wyrzuty sumienia, że nie był w Polsce w czasie okupacji. No i wierzył w III wojnę, która nie za długo nastąpi. I w 1946 roku, kiedy był projekt stworzenia jakiejś katolickiej grupy w Sejmie, taki duży znak, on to poparł, ale kiedy Mikołajczyk mu wytłumaczył, że to będzie konkurencja dla ZSL-u, a on wygra wybory, czy będzie interwencja w ONZ-cie, jakby było oszustwo wyborcze, no to Chlont jednak dał się przekonać i cofnął błogosławieństwo dla tej imprezy. No, potem niedługo umarł, ale był to bardzo sympatyczny człowiek, ale wierzył w III wojnę i trudno mu było to wytłumaczyć. Paweł Herc, mój przyjaciel, zdziwaczał trochę, moim zdaniem wybitny poeta. Mam z nim wielkie przeżycie, ponieważ on pisywał w Kuźnicy, a ja w Tygodniku, i kiedyś napisałem, że nie mogę z nim dyskutować, bo nie mam wolności wypowiedzi, coś takiego. I on do mnie napisał prywatny list, że przecież pan mi nie zechce tłumaczyć, że pan mi nie może odpowiedzieć, że cenzura coś tam. Owszem, ja panu mogę to wytłumaczyć. Posłałem mu wycinki z cenzury. I on wystąpił z Kuźnicy wtedy, więc uczciwie się zachował, pięknie. No dzisiaj człowiek wierzący, konwertyta, poważny facet, ale dziwak trochę. Ale dziwacy to jest też coś ciekawego w Polsce. Karol Iżykowski, mój mistrz. Znałem go od dzieciństwa, znaczy mojego. No, był to wielki krytyk, wielki dziwak, wielki oryginał. Dziwne rzeczy pisujący. Jako krytyk był bardzo dziwny, bo lubił pisać o złych książkach, a nie bardzo lubił o dobrych. To samo w teatrze. Poza tym napisał Pałubę, która była prekursorską książką, gdyby na zachód dotarła, ale nikt o tym nie wiedział. No, fantastyczna postać, bardzo ciekawa. Pamiętam jego powiedzenie w czasie okupacji, bo ja go często widywałem w kuchni literatu właśnie. Ja powiedział: słuchajcie,
piszcie, róbcie coś, przecież to jest cudowny czas, ta okupacja. Czas darowany. Nie ma życia literackiego, nie ma wiadomości literackich, nie ma żadnych szantaży. Tylko siedzieć w domu i pisać. No przecież nie ma lepszego, prawda? I paradoks, że on napisał książkę swojego życia. Nazywała się Mosty. I w czasie powstania najpierw go postrzelili, potem w ogóle całe mieszkanie Ukraińcy gdzieś na Filtrowej mu przefasonowali i ta książka wyrzucili oknem, wiatr nosił i córki później kiedyś pozbierały trochę kartek. Czyli on nigdy nie mógł jakiegoś syntetycznego dzieła napisać i umarł w Żyrardowie w szpitalu i też bardzo ciekawa rzecz, bo tam powstańcy leżeli, no i leżał Jerzykowski i nikt nie wiedział, kto to jest. I przyszła penicylina, pierwsza w ogóle, która go mogła uratować, bo miał karbunkuł, coś takiego w nodze. No i tam lekarze się zastanawiali, komu dać. I tu leżą bohaterowie, którzy walczyli rani, a tam jakiś starzec, co mówią, że to akademik literatury, ale co to w ogóle znaczy. I nie dali mu tej penicyliny i on umarł. Iredyński Ireneusz, najmłodszy członek Związku Literatów po wojnie, młodziutki chłopak, mieszkał w Krakowie w tym samym domu co my. No, przedziwny. Bawił się z moim synem w Zośkę, tak zwaną, kopali na podwórzu i dostał list od prezesa związku, od Fidowskiego, że nie może członek związku z synem członka bawić się na podwórzu, bo to nie wypada. Zabawny, no, trochę bandyta, trochę wariat, dużo alkoholik, ale niesłychanie zdolny chłopak. Całe lata go zdałem, no. Jego uwięzienie, on siedział 3 lata, to był nie wiadomo co, on pobił prokuratora w Bristolu, który mu zajął stolik czy coś, dał mu po mordzie, no i potem zaczął się cykl awantur. On twierdził, że to jest wszystko nieprawda, intryga i tak dalej, że jakąś dziewczynę uwiódł, która była córką tego prokuratora, jak się okazało. Potem na sądzie udowadniano, że on jej nie mógł uwieść, bo zdjęła kozaczki, a nikt siłą nikomu nie zdejmie kozaczku. To w ogóle takie śmieszne rzeczy. Ja byłem u niego w więzieniu, w Sztumie zresztą, gdzie on mi dał list, przemycił list do Starewicza. No ja ten list dałem, nie czytając. No i Starewicz do mnie mówi, proszę pana, gdyby on błagał o łaskę czy o coś, to mógłbym coś robić, ale on napisał, że prokurator jest łajdakiem, prawda, oskarżenie jest kłamliwe, no ja nie mogę nic zrobić. No i przesiedział 3 lata, a umarł właściwie, chciał umrzeć. Zapił się już tak śmiertelnie, że jeszcze w karetce pogotowia wyjął butelkę i pił, prawda, więc to jest zupełny obłęd. A zdolny pisarz. Bardzo go żałuję, lubiłem go. Byłem na procesie, byłem jego rzecznikiem w Związku Literatów, ale wiele mu nie pomogłem. Jan Izydorczyk, ja twierdziłem, że jeden z 2,5 komunistów poznańskich, bo rzeczywiście nie było, a on był. I był ambasadorem w Bukareszcie. I był to rok 56 czerwiec. Ja pierwszy raz pojechałem za granicę po wojnie, dostałem Związek Kompozytorów, mnie wysłał do Rumunii. No i siedzę w kawiarni w Bukareszcie, podchodzi do mnie kelner i po francusku mówi, czy pan jest z Polski? Ja mówię tak, bo tu jest francuski dziennikarz, który chciał z panem porozmawiać. Podchodzi jakiś dziennikarz i mówi, czy pan zna takie miasto Poznań? Przekręcił nazwę, ja mówię, znam. Mówi, gdzie to jest? Ja mówię, no, między Warszawą a Berlinem na połowie drogi. A mówi, bo tam jest rewolucja. Ja mówię, jaka? No, tam, prawda, ludność wystąpiła przeciwko komunizmowi. No, się to jest niemożliwe, on coś bredzi. Wobec czego pojechałem do ambasady i tam był pan Izydorczyk, właśnie Poznańczyk. I on do mnie powiedział, proszę pana, tak, tam jest bunt klasy robotniczej i uzasadniony, bo towarzysze w komitecie tam i to. I zaczął mi dopiero na nich psioczyć. Jeszcze mnie koniakiem poczęstował, powiedział, widzi pan to tak, ja jestem komunistą, ale, prawda, tego. No i rzeczywiście, po czym on został dyrektorem do spraw wyzdań. Także miałem z nim do czynienia. Był to niezły facet, nie orzeł, ale był.
Jarosław Iwaszkiewicz nie lubiłem. Wybitny pisarz, świniowaty moim zdaniem. Zawsze wykreślał mi wnioski przeciwko cenzurze. Z protokołu skreślał, żadnego gadania nie było. A jak mu coś mówiłem, no mówi, drogi panie, niech pan mi nie opada głos, pan wie, gdzie żyjemy. No. Paweł Jasienica, mój wielki przyjaciel, znana historia, zgłosił się do tygodnika, nikt nie wiedział, kto to jest, to znaczy wiedział Gołubiew chyba. Wiedzieliśmy, że to jakiś partyzant, że coś. No i potem wynikły historie, sprawa Łupaszki, bo ten Łupaszko wpadł w Zakopanem z całym archiwum i tam były fotografie jego sztabu, a Jasienica był jego zastępcą. Przy czym to było w ten sposób, że komendant AK w Wilnie, Wilk Krzyżanowski, wysłał go, żeby się porozumiał z armią sowiecką. No ale jak szedł, to mu w lesie powiedzieli, jak pan się nie wygłupia, bo pana wywiozą na Syberię. No i on dalej szedł i spotkał oddział Akowski właśnie pod dowództwem Szyndzielarza, czyli Łupaszki. Przyłączył się do nich, był jego zastępcą, bo miał stopień oficerski, rezerwy zresztą. No ale potem, prawda, był radny, został w Puszczy Białowieskiej. No i kiedy wpadł ten Szyndzielarz, Łupaszko, znaleźli fotografię. A Jasienica przypadkiem w Krakowie poszedł do jakiegoś mieszkania, gdzie był kocioł i tam wpadł. Jak się zorientowali, kto to jest, że to znany literat katolicki z Krakowa, dziennikarz i tak dalej, postanowili go wypuścić, umorzyć całą sprawę. W 1968 roku, jak Gomułka powiedział w przemówieniu, że to ten osobnik ze względów sobie wiadomych został zwolniony, chociaż zasłużył na karę śmierci i tak dalej. On rozesłał listy po całej Polsce, ale te listy nigdzie nie doszły. No i tak się przejął, że właściwie on z tego umarł, z tego oskarżenia. No było to chamstwo ze strony Gomułki. Jabłoński Henryk, bujacz straszny, historyk niezły, cynik. Jak kiedyś ja w Sejmie zaatakowałem jego historię PPS-u, bo on był PPS-owiec Piłsudczykowski, że to wszystko bujda, to on się nie zaparł wcale, tylko do mnie pomachał, prawda. Poza tym jest o nim anegdotka, że on przed wojną chodził do biblioteki Wojskowego Instytutu Historycznego, to tu naprzeciwko. No i że kiedyś biegł korytarzem i wpadł na jakiegoś starszego pana, mało go nie przewrócił, a ten pan powiedział, uważaj gówniarzu, a to był Piłsudski. Więc mówię, że to była jedyna rozmowa Jabłońskiego z Piłsudskim. Duży cynik, ale inteligentny człowiek. Bardzo się wściekł Bieńkowski, kiedy on został ministrem oświaty Jabłońskim, że to jest kłamca. Zresztą on całą wojnę był we Francji i był taki Piłsudczykowski dosyć. Zabawny człowiek, ale świnia. Zenon Kliszko, no to jest tragedia. Facet, który właściwie wykończył koło znak i wszystkie próby dogadania się katolików z partią, zresztą może lepiej, ale był to wariat ideologiczny, marksista absolutny, prawda, który przy tym szalony nerwus, prawda, krzyczał, pięścią w stół walił. Ja miałem z nim szereg awantur. On mi zablokował paszport na 10 lat, nie wyjeżdżałem. Także złe doświadczenia, ale był to człowiek wierzący w marksizm. To rzadki wypadek, prawda. Ale potworny nerwus i histeryk. Stoma go lubił. Nie wiem na jakiej zasadzie. On mnie kiedyś powiedział, mówi, co ten Wyszyński wygaduje, co tamtego? Ja mówię, no panie marszałku, a co wy robicie, od czego wy jesteście? Ja mówię, panie marszałku, jakby nas nie było, może by jeszcze gorzej mówił. A mówi, a jakby nas nie było, może by i Polski nie było. O cholera. Więc miał takie romantyczne zagrywy. Ja go spotykam w alejach, ale on ma od czasu Gdańska, kiedy on dał rozkaz w Gdyni do tego strzelania, on ma
jakąś taką chorobę, a ręce mu latają, strasznie nerwowy. Był sąd nad nim w partii i on wtedy dostał podobno tej właśnie choroby i dali mu spokój. Czesław Kiszczak, raz w życiu z nim rozmawiałem, inteligentny, błyskotliwy, wesoły, lubi pogadać. No i minister spraw wewnętrznych, ale niebanalny, ponieważ jemu zależy, żeby wiedziano, że on nie jest z policji, tylko że on jest z wojska, więc on to podkreśla, że on był w wywiadzie, że on był tu, że tam, że on nie jest ten policjant, co na ulicy bije pałką. Ale jak trzeba, to bije. No. To jest jego zawód. Janusz Korwin-Mikke, mój prezydent liberałów w Warszawie. No, troszeczkę fantasta, robi wrażenie pomylonego, ale swoje osiąga, prawda, i realizuje. Drukuje, wydaje, jakieś robi historyjki. Szalenie pracowity. No poza tym mi imponuje, bo on tą kostkę węgierską w minutę załatwia, nie patrząc. A ja jeszcze do dzisiaj mi się to nie udało. No więc geniusz, nie? Leon Kaspar, no. Podobno kandydat Stalina na pierwszego sekretarza w Polsce po aresztowaniu Findera. Tylko że go zrzucili na spadochronie gdzieś, tam złamał nogę, zniszczył radio, nie dotarł do Warszawy. Podobno moczar go gdzieś tam przytrzymał. No wtedy wybrali Gomułkę. No ja go znałem jako redaktora Trybuny Ludu. Był kłamca, bo jak kiedyś parę głosów było przeciw jakiejś ustawie, w Trybunie Ludu napisano, że jednomyślnie przeszło. Więc ja spotykam Kasmana w Sejmie, mówię, proszę pana, przecież to nieprawda. A więc czysto takie ważne. No. Stefan Korboński, szef oporu cywilnego, adwokat, ludowiec, bardzo miły człowiek. Sekret jego odwagi w czasie okupacji to ja znam, że był stale pijany, właściwie od rana, ale był taki kozak, prawda? I wszystko by się powiodło. No, Mikołajczyk go wystawił do wiatru, bo wyjechał, uprzedził go w ostatniej chwili, ale on też wyjechał w końcu. Ja byłem u niego w Ameryce. Jest to jedyny człowiek, który mi powiedział, wie pan, pan jest szczęśliwy, pan wraca do Warszawy, a ja już nie mogę i prawie łzy. Adam Krzyżanowski, postać krakowska, wielki ekonomista, profesor, liberał, przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmu przed wojną, który był jednym z ojców porozumienia z Rosjanami, był w Moskwie. Bo nawet czy on nie był w Jałcie, ale nie chyba, ale miał to w nosie. Jest to jedyny poseł, który zrzekł się mandatu. Jak przyszło do głosowania, zdaje się, żeby Gomułkę wydać sądom, Krzyżanowski wyszedł i zrzekł się mandatu. Powiedział, ja nie będę nikogo mordował, ja tu nie chcę. No i żył w Krakowie, powylewali go ze wszystkich posad, ale zabawny bardzo. Jeden z ojców duchowych liberalizmu. Zresztą o nim masa anegdotek krążyło w Krakowie. Między innymi kazał się tytułować panem rektorem zawsze. No i kiedyś student na egzaminie mówi, panie profesorze. A mówię, dzisiaj panie profesorze, jutro już będzie Adasiu pewno. I kiedyś napisał do tygodnika wielki artykuł, że nieszczęściem krajów rozwiniętych są starzy ludzie. Że nadmiar starców, prawda, kosztowny i to nie ma sensu i trzeba wymyślić sposób na likwidację tych starców. No i ksiądz Piwowarczyk powiedział, no nie, w katolickim piśmie czegoś takiego nie umieścimy. To jedyny wypadek, że mu odesłał ten artykuł. Ja go spotykam na plantach, jak pan rektor się czuje? A mówi, no, nie chcecie likwidować starców, to się czuje dobrze, no co mam robić? Bardzo zabawny. Ksiądz Kurowski w Krakowie. On był szaleny antykomunista i szalenie pewny siebie. A tam, ja ich mam w nosie i tak dalej. Po czym aresztowano go, ale na krótko, 48 godzin. On wyszedł, ja go pytam, jakby, a mówi, to idioci w ogóle, co oni mi zrobią, gwizdżą, to i tak dalej.
Po czym była taka sprawa sławna w Krakowie, że na Wawelu znaleziono broń jakąś. Księża tam coś. I jego aresztowano znowu. I po 3 tygodniach był proces. I na tym procesie on śpiewał jak ptak, jak Trybuna Ludu, prawda? Że wrogowie, że on też był wrogiem, że żałuje, przeprasza, że tu są winni i tak dalej. No niebywale zupełnie. I dostał jakąś karę z odroczeniem i zaraz go zwolniono. Ja go nie szukałem, ale go spotkałem nagle gdzieś. I on mówi, proszę pana, tym procesem to ja się chyba skompromitowałem. No nic nie mówię. Ale on mówi, ale wie pan, nie było wyjścia. Kto tam nie był, ten nie wie. To jest szatan. Generał Kuropieska, mój przyjaciel, bardzo śmieszny, przedwojenny oficer zawodowy, komunista. To się rzadko zdarzało takie coś. Potem był w Oflagu całą wojnę. Po wojnie wstąpił do partii, attaché wojskowy w Londynie, a jego pomocnikiem od spraw wywiadu był niejaki porucznik Kiszczak. Potem go wezwali do Warszawy, zamknęli, no i proces generałów, prawda, Tatara, Kirchmajera, Spychalskiego. I Kuropieska był jedynym, który się do niczego nie przyznał. Bo to proces było to, że chcą podminować wojsko ludowe i prowadzić sanacyjne porządki. On się do niczego nie przyznawał. Upierał się, że jest niewinny, że to wskobójne, a dostał karę śmierci. I opowiadał mi, że prokurator Zarakowski w ostatniej rozmowie powiedział, no, jak wy nic nie wiecie, do niczego się nie przyznajecie, nie chcecie zeznawać, to jest taki skutek. No, gdyby. Ja on sobie to zapamiętał. Siedział parę tygodni, było nie wiadomo, kiedy wyrok śmierci będzie wykonany i nagle napisał list do prokuratury, że on sobie przypomniał. Więc go wezwali i on zaczął zmyślać, jakieś bzdury bez nazwisk, że jakiś agent amerykański do niego przyszedł, że coś. I tak długo zeznawał, że dotarł do października, został zrehabilitowany, został dowódcą okręgu warszawskiego, Warszawa-Kraków, potem komendantem szkoły wojskowej, Gomułka, przyjaciel Gomułki. No jest niesamowity, prawda, skok. Ja go dobrze znam, już jest 83 lata, ale bardzo inteligentny, miły człowiek. No masę prześmiesznych rzeczy opowiada, między innymi, że jak była w Moskwie defilada zwycięstwa w 1945 roku, to jego desygnowano, że ma prowadzić polską kompanię przed Kremlem. Ale nagle się dowiedział, że nie będzie polskiej kompanii, tylko polskie oddziały będą podzielone tam na plutony coś. No więc jego szlak trafił, pojechał do ambasady, wiedział, że tam jest Modzelewski, minister spraw zagranicznych. Mówi, ale tam nie chce wpuszczać woźny. Ja mówię, ja muszę z ambasadorem, z ministrem porozmawiać. Mówi, a kto pan jest? Mówi, ja jestem przedwojenny, sanacyjny oficer i masz obowiązek mnie wpuścić. No ten woźny się przeraził, sprowadził jakichś ubeków, sprowadził tego, wreszcie zeszedł Modzelewski, on wszedł i mówi, co, ma nie być polskiej kompanii, to ja nie będę prowadził defilady. No to ci wszyscy tam, Modzelewski, Zambrowski, to był ktoś, a co zrobić? No bo tego poniżej Stalina się nie da załatwić. No i parę godzin się męczyli, wreszcie zadzwonili na Kreml z okropnym strachem, a Stalin powiedział, no naturalnie, polska kompania, no jak to wy, prawda, no i on prowadził. On masa takich zna historii różnych. Kazimierz Krukowski, najpopularniejszy aktor kabaretowy przed wojną. Twierdzę, że w tej dyskusji o Żydach pomijają tą strukturę kabaretową, jaka była w Warszawie. No przecież to było szalenie popularne. Jarosy, same Żydy tam były, a to Warszawa to kochała, to szmonce. A o tym się zapomniało. On wojnę był w Rosji, był u Andersa, potem był w Argentynie. Opowiadał mi, że jak postanowił wrócić do Polski, polskim statkiem. No i w ambasadzie mu powiedzieli, żeby sprzedał samochód i tego, bo w Polsce to jest źle widziane, bo to lud rządzi. No i kapitan tego statku polskiego powiedział, no to mistrzu, to ja pana zapraszam na pożegnania. Na statku pan może zaprosić przyjaciół. No co, zaprosił tam Polaków, ale wszyscy na ten powrót patrzyli tak, to był 56 rok.
No i jest bankiet, piją wódkę i ten kapitan mówi, no a mistrz Krukowski, tak bardzo nam znany i drogi, mamy dla pana jeszcze dodatkową przyjemność, bo nie jedziemy prosto do Gdyni, tylko jedziemy do Leningradu, a potem jedziemy tam gdzieś i potem do Gdyni. Krukowski mówi, podchodzą do niego faceci z emigracji, mówisz, ty zwariował? On ci daje do zrozumienia, że pojedziesz do Rosji, prawda, i w ogóle cię nie puszczą. Wysiadaj. A mówi, ale wytrzymałem nerwowo, mówi, i wrócił. Był dyrektorem Syreny, inteligentny facet, to jest kuzyn Tuwima zresztą, brat cioteczny. Leszek Kołakowski, którego długie lata bardzo nie lubiłem, bo mnie drażnił, był wielki ateista i w ogóle taki jakiś, ale przekonałem się do niego dopiero po jego książce Główne nurty marksizmu. Uważam, że to jest najlepsza książka, jaką napisano o marksizmie i komunizmie na świecie. Nie ma lepszej, i erudycja, i doświadczenie własne i tak dalej. I to ciekawe, że tej książki długo nie wydawano we Francji. On był w Niemczech bardzo popularny, w Anglii znany, a Francuzi lubią marksizm i jakoś się do tego nie palili. No ale w końcu wydali. To jest świetna książka. Uważam, że każdy polityk powinien to przeczytać. Zofia Lissa. Niepoważna osoba, komunistka, no ale komunistka, która była za najnowocześniejszą muzyką w Lwowie, za dodekafonią Schoenberga i tak dalej. No a potem stała się w Polsce właśnie wyrazicielką socrealizmu i zwalczała te najnowocześniejsze kierunki. No w ogóle zaparła się siebie. Zresztą nie ona jedna, paru muzykologów takich było. Cała szkoła lwowska, Chomijski, Łobaczewska, Lissa. Przed wojną byli największymi modernistami, a po wojnie się stali, prawda, socrealistami, konserwatywnymi. Ja dużo z nią polemizowałem, wymyślałem i tak dalej. Po czym ją pobili zresztą. Jakiś był na nią napad i ona twierdziła, że to przeze mnie, że ja napisałem, że oni na procesie się na mnie powołali, że ona niszczy polską kulturę. I to ciekawe, że myśmy z żoną byli jedyny raz zresztą w Moskwie i w teatrze żeśmy spotkali Lissę. I na ten temat była mowa. Wychodzimy przed Kreml, był wielki mróz, czerwona gwiazda i ona opowiada, że ją pobili i mówi, panie Stefanie, i na pana się powołali. Więc ja mówię, no wie pani, ja się z panią nie zgadzam, ale no, z takimi metodami nie mam nic wspólnego. A on mówi, ja wiem nawet, co pan powiedział Zygmuntowi Bycielskiemu. Ja mówię, a co? Pan powiedział, metody nie pochwalam, ale wybór dobry. No więc ja już, żona w ogóle się przeraziła. Ja mówię, no nie pochwalam i tak dalej. A on mówi, no panie Stefanie, a może się zmienią role, może panu ząbki kiedyś wybiją. No i żona już w ogóle była i rzeczywiście potem się troszkę sprawdziło. Po czym kiedyś po 1968 roku spotkałem Lissę i ona mówi, no chyba już pan nie ma do mnie pretensji, jesteśmy teraz po jednej stronie. A ja mówię, to ja już nie jestem po tej stronie. Oskar Lange mieszkał pod nami, wybitny ekonomista, potworny tchórz i naiwniak straszny, który był w PPS-ie, potem nie wiadomo dlaczego się, prawda, w Ameryce miał obywatelstwo amerykańskie już i nagle się przyłączył do komunistów, pisał do Stalina z takim księdzem orlemańskim, to była operetka w ogóle, no i Amerykanie, on się zrzekł amerykańskiego obywatelstwa, tego Amerykanie nie znoszą czegoś takiego, także w ogóle został polskim delegatem do ONZ-u, no a tu mu zaczęli dawać po dupie, bo był naiwny, intelektualny i tak dalej. I właśnie już był bez znaczenia. Ja pamiętam, że jak ja byłem posłem, on był przewodniczącym Komisji Budżetowej Sejmu i nie mógł nic. Gomułka go nie przyjmował, w ogóle nie chciał o nim słyszeć. Na Ceylonie go poprosili jako doradcę gospodarczego. On rok był na Ceylonie i im załatwił masę spraw. W Polsce nikt nie chciał z nim gadać. No ja się z nim dogadałem w komisji sejmowej, on po cichu mnie popierał.
Mówił, niech pan zadaje takie pytania i takie pytania, to dobrze zrobi, ale on nic. No był tchórz, ale sympatyczny człowiek. Pochodził z Tomaszowa zresztą. Piękne miasto. Jan Józef Lipski, mój przyjaciel, który mnie potwornie denerwuje swoim humanizmem, demokratyzmem, nie wiem czym, frazesami. Zawsze się kłócimy, ale jest to człowiek święty. Ja mu powiedziałem kiedyś, ty jesteś święty osioł właściwie, bo święty, ale osioł. A się nie obraził. Bardzo go lubię, ale jak to jego dwie ojczyzny, to bez sensu moim zdaniem, bo może panowie są innego zdania. Ale jest to bohaterski chłopak. Łukaszewicz, sekretarz KC, nie pamiętam jak miał na imię. Była to najszkodliwsza postać z punktu widzenia samej partii, bo on tak zdenerwował literatów, prawda? On robił te listy literatów, których wydawać, których nie wydawać, demagog, dyktator, prawda? No i w rezultacie doprowadził właściwie do wszystkich buntów. Więc dla nas może pozytywną rolę odegrał, ale dla partii uważam jak najgłupszą. No, przejął się tym wszystkim i po okresie Solidarności umarł na serce. No więc może coś przejrzał przed śmiercią, swoje błędy. Czesław Miłosz. Postać sławna. No, znam go od lat wielu, od roku 1937 i muszę powiedzieć, że był takim moim ojcem literackim, ponieważ właśnie namawiał mnie do pisania. Był pierwszym czytelnikiem powieści Sprzysiężenie w czasie okupacji i sprzedał ją, ponieważ był sekretarzem takiego milionera okupacyjnego, pana Ryńcy, też z Wilna, który robił jakieś niesamowite interesy na przemycie, na lichowieczym. No i kupił to Sprzysiężenie, wydał je po wojnie w firmie prywatnej, którą założył Panteon. No ale ta firma długo nie istniała. W każdym razie Miłosz był takim moim ojcem duchowym literackim. Bardzo bystry człowiek, no, świetny poeta. No niestety wyjechał, wyemigrował i to trochę był w tym udział mojej żony, bo on przyjechał do Krakowa, jak był, prawda, w dyplomacji w Ameryce. Mnie nie było akurat, a żona go zapytała, czy on się nie boi, że go tu zatrzymają. Więc powiedział, jak to, czy to się zdarza? Ona mówi, no oczywiście, to jest zupełnie możliwe. Więc on się tak przeraził, że biegiem pojechał do Warszawy. W Warszawie spotkał Putramenta, który powiedział, a wiesz, mamy na ciebie inne zamysły, ty już chyba nie wyjedziesz. No to wtedy jego już krew zalała, żona była w ciąży w Nowym Jorku, wiedział, że to się skończy fatalnie. No i wreszcie poleciał do ministra Modzelewskiego, ministra spraw zagranicznych, ojca, zresztą Karola, przybranego ojca. No i Modzelewski za niego zagwarantował, że on wróci. On pojechał i nie wrócił. Widywaliśmy się za granicą szereg razy w Paryżu, nawet teraz 2 lata temu, ale nie bardzo się zgadzamy, bo on zawsze miał snobizm, że on jest lewicowy i postępowy i nie nacjonalista i że w ogóle on jest Bałt, a nie Polak, prawda, i takie tam różne. Jeszcze jak tu był w Warszawie jedyny raz jako laureat Nobla, też żeśmy się troszkę popstrykali, ale nie było dużo czasu. No a tam to już na serio i to nawet od Boskiego mu się pokłóciliśmy. Zresztą on nie czytał nic Boskiego, tylko miał taką. No ale jest to wybitny człowiek, sławny człowiek. Może do spraw polskich stracił trochę smykałkę, no ale jak się siedzi w tym Berkeley, on zresztą nie lubi bardzo Ameryki i napisał książkę Widzenia nad Zatoką San Francisco, szalenie antyamerykańską, tutaj mało znaną. No ciekawy bardzo człowiek. Józef Mackiewicz, no człowiek, świetny pisarz, straszny antykomunista z absolutną manią, już dla niego agentem sowieckim to był nawet papież i nie wiadomo kto. No a ja mu się naraziłem, mianowicie Jasienica mi naopowiadał nieboszczyk, że Mackiewicz
kolaborował, że wydawał Gońca, takie pismo w Wilnie proniemieckie i tak dalej. I ja w pierwszym wywiadzie w 1957 roku z Giedroyciem coś takiego powiedziałem, że dziwię się, że drukujecie Józefa Mackiewicza, to kolaborant. No on mi to popamiętał i jeździł po mnie przez wiele lat, jak po łysym koniu. Zrobił z nas agentów, zwłaszcza w książce Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy, zdaje się coś takiego. No ale był to naprawdę bardzo dobry pisarz i z pewną manią, ale ciekawy. Ja nawet miałem się z nim poznać w Monachium, bo taki kolega Tomek Mianowicz, tam z nim się przyjaźnił, chciał mnie do niego zaprowadzić, ale akurat on zachorował, poszedł do szpitala, także go nigdy nie poznałem. Natomiast Stanisław Cat-Mackiewicz, jego brat rodzony, były redaktor Słowa Wileńskiego i były premier migracyjny, który wrócił do Polski w 1956 roku. No szalenie się z nami zaprzyjaźnił, ze mną, z moją żoną, bywał często, telefonował i tak dalej. No świetny eseista, ciekawy bardzo człowiek, masę dowcipów różnych, zresztą zacytowałem w mojej powieści. Jak on się gniewał, zadzwonił tu, że co ten wasz szef wyrabia. Ja mówię, jaki szef? No ten Jan XXIII. Ja mówię, no cóż ci takiego złego zrobił papież? On mówi, jak to? Skasował świętego Jerzego. Czy on zwariował? Święty Jerzy, patron Litwy, patron Anglii. Ja mówię, no tak, ale podobno święty Jerzy nie istniał. A Mackiewicz mówi, to co z tego? A Pan Bóg istnieje? Ale mi imponował ten człowiek, bo stworzył sobie własne życie w Warszawie. Ale tak jakby nie było komunizmu. Miał taką pielęgniarkę jakąś, której rodzina, tacy dosyć prości ludzie, przyjeżdżali z Radomskiego gdzieś, a on im opowiadał o Radziwiłłach, o hrabiach, o królach, czy był większym królem, bo on uważał, że największym polskim królem był Kazimierz Jagiellończyk, natomiast, że Kazimierz Wielki to był babiarz i w ogóle zero. No i straszne kłótnie na ten temat. Pamiętam kiedyś z Jasienicą awantura, bo on w ogóle Piastów nie cenił. Uważał, że Jagiellonowie to jest ważne, bo federacja. No i kiedyś, no masę miał różnych paradoksów, kiedyś mówi, no właściwie Polska właściwa to jest Witebsk, Mińsk, Wilno, Ryga, Kijów. Ja mówię, no dobrze, a Warszawa? Mówi, Warszawa, żydowskie miasteczko na granicy niemieckiej gdzieś, kogo by to obchodziło. Potem go kiedyś pytam, czy byłeś już w Szczecinie? Mówi, ja do Niemiec nie jeżdżę. No więc zabawny człowiek. Wydał szereg ciekawych książek eseistycznych, Pax mu wydawał. Bardzo go lubiłem. Adam Michnik, znany wszystkim, zabawny człowiek, ciekawy, bardzo odważny, z charakterem, ale czy jest to wielka głowa polityczna, to mam wątpliwości. Natomiast jest błyskotliwy niezwykle, no i odważny. W więzieniach się wysiedział, nieustępliwy, wszyscy go znamy. Tadeusz Mazowiecki, mój przyjaciel, ale nigdyśmy się w niczym nie zgadzali. Zawsze wierzgał, jak przeciwko socjalizmowi się coś mówiło. Był posłem Zdaku, zresztą byliśmy 4 lata razem, ale jedności poglądów nie było. Natomiast jest to niezwykle porządny i uczciwy człowiek. No też skompleksowany, uparty. Dla mnie było niespodzianką, że on został doradcą Wałęsy. Ja myślałem, że on będzie właśnie działaczem takim duchowym, katolickim, redaktor więzi. No a tu wdał się w politykę. Nie wiem, jak się z niej wyplącze. Juliusz Mieroszewski. Raz w życiu z nim rozmawiałem w Londynie, parę godzin. Pokłóciliśmy się, bo on zawsze twierdził, że on jest socjalistą. Ja mówiłem, jaki tam z pana socjalista, pan nie ma pojęcia, co to jest właściwie. Zresztą słowo jest wieloznaczne, no ale bardzo błyskotliwy publicysta, bardzo dobry. No tylko, że zmieniał poglądy i punkty widzenia, czego Giedroyć nie zauważał. On potrafił w 2 sąsiednich numerach napisać w jednym, że Pax to hańba i kolaboracja, a w drugim, że to jest jedyna koncepcja przeciwstawiona komunizmu, stąd dwuwładzy, prawda, i tak dalej. I nie pamiętam, co napisał przed tym,
jak się Giedroyciowi mówiło, to bardzo się gniewał, że on zmienia poglądy. Ale był to świetny publicysta, takiego już w kulturze nie ma politycznego publicysty, tak zdolnego. Mieczysław Moczar, postać posiedzieć raczej niż postać. Był ministrem spraw wewnętrznych, jak ja byłem posłem. Między innymi Władysława Bartoszewskiego wystawiłem, bo interweniowałem, on nie dostawał paszportu. Chodziłem, był taki pułkownik Janic, szef gabinetu Moczara. No i tłumaczyłem mu, że Bartoszewski zasłużony, który, prawda, był w tej Radzie Pomocy Żydom, zapraszają go do Izraela, on nie dostaje paszportu, bo ciągle nie dostawał. No i wreszcie dostał. Więc spotkałem gdzieś Moczara w Sejmie i mówię, że bardzo panu dziękuję. Widzę, że można w Polsce coś załatwić. A Moczar się okropnie skrzywił, on patrzył na mnie wrogo i powiedział, słuszną sprawę można załatwić zawsze. No więc i wtedy Władek Bartoszewski powiedział, ja jestem słuszna sprawa ministra Moczara. No, jaki to był człowiek. Ciekawy, no, w jakiś sposób. On był inicjatorem tego, żeby akowców ułaskawić, prawda, i żeby było tego Radosława, prawda, przyjął. No i szalenie się spopularyzował wśród akowców. Natomiast przypisano mu antysemicką czystkę, zwłaszcza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zrobili mu złą opinię. No, czegoś on chciał. Był to jakiś polityk. 68 rok to chyba była jego intryga przeciwko Gomułce w końcu. Gomułka wyjechał do Bułgarii, a tu zrobili taką drakę. I jeszcze kiedy Gierek był już pierwszym sekretarzem, Moczar zrobił próbę w Olsztynie. Na własną rękę zwołał wojewódzkich sekretarzy, takie plenum zrobił. Ale Gierek się zorientował, przyjechał na czas, wywalił Moczara, mianował szlachcica, no i skończyła się kariera. Ale on chciał dojść do samej góry chyba. Witold Pącurzyński, wielki pianista, mój kolega z najdawniejszych czasów, który mnie do buntu młodych wprowadził, bo się znał dobrze z Giedroyciem. Jego przyjaciel Paweł Zdziechowski pisywał w buncie młodych. Oni mnie zaprowadzili do Giedroycia, że ja będę pisał o muzyce. No i Giedroyć będą powiedział, no wie pan, ja to jestem głuchy jak pień, no ale na pewno pan będzie świetnie pisał. Szczeniaka takiego ujął takim powiedzeniem. Ja tam o muzyce wiele nie pisałem, zacząłem o polityce, o literaturze. No, Pącurzyńskiego przez lata byłem takim jego niby impresariem w konserwatorium, ponieważ uczennice Turczyńskiego sprzeciwiały się. Mówiły, że on tylko umie walić, że to nie będzie pianista, tylko taki bokser, prawda. No ale okazało się, że zrobił wielką karierę. Po wojnie przyjeżdżał szereg razy. Powiedzieć trzeba, że troszkę mnie unikał, jak przyjeżdżał, bo politycznie nie chciał się tu narażać, chciał przyjeżdżać i tak dalej. No, taki los jest, prawda. Adolf Nowaczyński, postać sławna, no niebywała, o olbrzymim temperamencie. Paszkwilant, prawda, takie pisał znakomite napaści na różnych ludzi. Zaczął jako anarchista w Krakowie. Kiedy zamordowano cesarzową austriacką, zaczął wznosić okrzyki na rynku, w kawiarniach, niech żyje anarchia. Nasz ojciec miał stosunki, więc go wysłali gdzieś do Monachium. Pisał korespondencję z Monachium, nabierał redakcję Czasu, bo pisał o jakichś wystawach, których nie było wcale i malarzach, których zmyślił. Po czym nagle stał się endekiem, szalonym przeciwnikiem Piłsudskiego, no, antysemitą, antyniemieckim, w ogóle przeciwko mniejszościom. Specjalnie zadarł z rodziną Kisielewskich, bo z bratem ojca Janem Augustem Kisielewskim pobili się laskami w teatrze w Krakowie. No a ojciec znowu do niego napisał o nim felieton, że on, żeby nie pójść do Legionów, to wstąpił do Wehrmachtu. Wtedy on do ojca napisał list, że straszliwymi obelgami, że obrażony okropnie.
No po wojnie sławna kariera właśnie endecka, pobili go Piłsudczycy, wbili mu oko. Pisał o Piłsudskim, że to jest komendiant Piłsudski i brygandier Piłsudski. No i takie rozmaite. No i poznałem go nagle w czasie okupacji w kuchni literatów. Do głowy mi by nie przyszło, że to jest ten Nowaczyński, bo był szalenie miły, dowcipny, łagodny, nieśmiały nawet, tylko w piórze był śmiały. Prowadził jakąś teczkę o Hitlerze, było napisane Schicklgruber, że Hitler się tak nazywał. No i pamiętam, że w Karolinie, gdzie dzisiaj jest Mazowsze, Haberbusch i Schiller ufundowali taki dom wypoczynkowy dla pisarzy, literatów, profesorów. Tam pojechał mój ojciec na 2 tygodnie i ja przyjechałem po ojca, żeby go przywieźć do Warszawy. Siedzimy przy kolacji i nagle wchodzi Nowaczyński. Więc ja sobie myślę, no idzie prosto w stronę ojca, więc ja myślę, będzie jakaś awantura okropna, już chciałem bronić, a on nagle podchodzi i mówi: dzień dobry, panie Zygmuncie, cieszę się, że pana widzę. Wyciągnął rękę, no więc się uściskali. On chciał zademonstrować, że już nie ma różnic w czasie okupacji i tak dalej. Zdzisław Najder, no jeden z takich moich wychowanków właściwie, bo w tym tak zwanym klubie wariatów liberałów on był Tyrmand, Najder, Chrzanowski, Gawlik i inni. No, literat, znawca Konrada, ale miał utajoną żyłkę polityczną, dużo jeździł za granicę, świetnie mówił po angielsku, miał jakieś stypendia amerykańskie, no i został, jak wiadomo, niespodzianie zresztą, dyrektorem Wolnej Europy. Jeszcze w Trybunie Ludu była pochwalna recenzja o jego książce o Konradzie, a on już był dyrektorem. No oni się potem wściekli, prawda, że ich tak nabrał, dostał karę śmierci. No, dyrektorem już nie jest, do Polski chyba nie wróci, no po takiej karze. Bardzo porządny człowiek, ale straszny uparciuch i kłócił się z ludźmi różnymi. To chyba przyczyna tej jego dymisji. A jego poprzednik Jan Nowak, czyli Jeziorański, którego moja żona zna jeszcze z czasów okupacji, właśnie z tej kuchni literatów. Ja też go tam widywałem zresztą. No, człowiek bardzo odważny. Uważam, że był świetnym dyrektorem. Przy tym łączył 2 rzeczy, że był tym niby bohaterem, tym kurierem z Warszawy i tak dalej, a jednocześnie wielkim realistą. Do powstań nie zachęcał, umiał z Amerykanami rozmawiać, co nie jest łatwe, bo tam nie najmądrzejsi ludzie byli w tym Monachium, ale on potrafił tą opinią bohatera okupacji, potrafił ich zażyć tak jak chciał. No wielka szkoda, że wytoczył proces o oszczerstwo. Nie wygrał tego procesu, bo ten, który to napisał, Gerlich niejaki, powołał się na książkę kapitana Czechowicza, który też to samo napisał. No i sąd niemiecki orzekł, że trzeba podać o oszczerstwo kapitana Czechowicza, a nie tego, który go cytuje. No oczywiście nie było o tym mowy i Nowak się podał do dymisji. Teraz niedawno, 2 lata temu go zapytałem: powiedz mi, dlaczegoś ty właściwie wytoczył ten proces? A on mówi: chcę znać całą prawdę? Ja mówię: tak, wytoczyłem ten proces, bo mi Pan Bóg odebrał rozum. No, bardzo ładna samokrytyka. Jest to świetny facet, bardzo wpływowy w Waszyngtonie w tej chwili, przyjaciel Zbigniewa Brzezińskiego, no i siedzi tam. Jerzy Putrament, no, osobliwa postać, literat, oficer, ambasador, członek KC, redaktor wielu pism, zastępca prezesa Związku Literatów wieloletni. Ja go lubiłem, bo był szczery. Ja pamiętam, że nas chcieli wyrzucić ze Związku Literatów w Krakowie, Turowicza i mnie, bośmy nie wydali książki. A był tak w statucie taki punkt, że kto nie wydał książki tam przez ileś lat, to... No dla mnie byłaby to katastrofa, bo mieszkałem w domu literatów z dużą rodziną. No i
komisja miała to rozstrzygnąć i przyjechał z Warszawy Putrament jako decydujący czynnik. Wszyscy mnie okropnie żałowali w Krakowie, mówią, no słuchaj, no co to będzie, prawda, on taki jest ostry. No i przychodzi ten dzień, ja przychodzę, siedzi komisja, takich krakawerów drżących ze strachu, no i Putrament, wspaniały. I Putrament nagle wstaje, podaje mi rękę, mówi, aha, to wy jesteście te okopy Świętej Trójcy w Krakowie, no co, trzymacie się? Ja mówię, no tak. A książki nie wydaliście? Ja mówię, no nie, no bo kto mi wyda? Mówi, no to nic, to jeszcze poczekamy z 10 lat, może coś wydacie, a zdumienie. Więc miał takie gesty, prawda? Nawet żeśmy się wielokrotnie rozmawiali, on był cynik, mówił tak szczerze. Mówił, no co, na porządnych ludziach się polityki nie buduje, buduje się na łobuzach, to wiecie, w historii tak jest. No i dopiero z nim zerwałem, kiedy on napisał taki artykuł, że ja napisałem w Szpiglu artykuł i on napisał, że Kisielewski w Szpiglu twierdzi, że trzeba było iść z Niemcami, z Hitlerem na Rosję, a nie się porywać. A ja nic takiego nie napisałem, zupełnie przeciwnie napisałem. No więc chciałem go podać do sądu, ale żaden sąd tego nie chciał przyjąć, ale sąd koleżeński w Zeiksie przyjął. Mimo interwencji Łukaszewicz telefonował, ale przyjęli tą sprawę. Okazało się, że jemu to Łukaszewicz powiedział, że ja tak napisałem, bo on tego w ogóle nie czytał. No i on przyszedł na sprawę. Przewodniczącym sądu był Stanisław Ehrlich chyba, był Rymkiewicz, poeta, jeszcze tam ktoś. No i Putrament wszedł i powiedział, chciałem oświadczyć, że ja nie miałem racji, nie czytałem tego artykułu, nie znam niemieckiego, opierałem się na informacji kogoś, kto sądziłem, że jest autorytatywny. No więc przepraszam, mogę podpisać każde przeproszenie. No więc oni powiedzieli, że muszą to zredagować. On wyszedł, ja też wyszedłem. Za 2 godziny przyszedł, podpisał. I tak się skończyło. Była taka śmieszna rzecz, że, znaczy nie bardzo śmieszna, że późnym wieczorem przyszła do nas pani Wańkowiczowa, żona Wańkowicza, że u nich była rewizja, Wańkowicza zabrano, aresztowano i żebym ja zawiadomił Związek Literatów o tym. Mówi, może Iwaszkiewicza? Ja mówię, nie będę. No to może Putramenta. Mówię, dobrze, Putramenta. Więc szukam jego telefonu, długo w książce nie ma, no wreszcie znalazłem, ale jego nie było cały dzień, dzwoniłem, wreszcie wieczorem. On był przy telefonie, ja mówię, chciałem panu powiedzieć, że Wańkowicza zamknęli. No i jest taka długa cisza w słuchawce i on mówi, słuchajcie, miałem taki dobry dzień, słońce, łowiłem ryby, byłem zadowolony. No a wy mi wszystko psujecie taką z wiadomością. No co będzie, jeżeli już za takie żubry się biorą? Więc zabawna reakcja. Ksiądz Jan Piwowarczyk, no bardzo wybitna postać, bardzo przyzwoity człowiek. W jakimś sensie mój protektor, to znaczy stale mnie rugał, że ja jestem zgniły liberał i popieram kapitalizm, że to nie ma nic wspólnego z Kościołem ani z katolicyzmem, ale wszystko drukował, co napisałem i jakoś tak pamiętam, że jak była to sprzysiężenie, wydałem mi się podniósł krzyk, że to pornografia. A ksiądz Piwowarczyk powiedział, no panie Kisiel, że pan pisze pornografię, to ja rozumiem, ale że nudną pornografię, to już jest niewybaczalne. No i stale robił takie różne dowcipy. Później go odsunęli, bo jego milicja kazała mu wyjechać z Krakowa i on wrócił do Kalwarii Zebrzdowskiej, skąd pochodził. I tam pod opieką milicji, prawda, mieszkał. Do tygodnika przyszedł ksiądz Bardecki jako delegat kurii. No kiedy przyszedł znak i ja zostałem posłem, dostałem od niego depeszę. Depesza była taka, wielewnemu panu posłowi winszuję zaufania wyborców, ludu, który pana wybrał, a potem Kisielu, cóżeś za małpę z siebie wystrugał. Bolesław Piasecki, no, postać niezwykła, przed wojną wódz falangi,
niby taki szalenie agresywny, faszystowski, co dwiejaki. W czasie wojny stworzył tą Konfederację Narodu, która się tam biła, ale biła się także chyba z Rosjanami, bo oni poszli na wschód. No i w rezultacie został aresztowany, siedział w Lublinie na zamku. No i tam w jakiś sposób przekonał podobno generała Sierowa, przekonał go do siebie. No i jego nie rozstrzelali, jak można było sądzić, tylko go oddali polskim władzom. UB go przywiozła do Warszawy, siedział na Rakowieckiej, ale go wozili na rozmowę do Gomułki kilkakrotnie, no bo zastanowiło wszystkich, że Rosjanie go jednak nie wykończyli. No i przekonał Gomułkę, że potrzebna jest taka grupa katolicka, prorządowa, no zdumiewająca ewolucja, bo jeszcze 2 lata przedtem oni wydawali mapę z granicą od Morza Bałtyckiego do Czarnego, prawda, i że Polska narodowa i tak dalej, antykomunistyczne bardzo. No a tu nagle stał się katolickim komunistą, zaczął wydawać Dziś i Jutro. Miał dużo uroku jakiegoś osobistego, zwłaszcza ja miałem z nim dobre stosunki, bo żadnych jego tam nie słuchałem bzdur o tym, że socjalizm to jest dzieło Ducha Świętego, czy coś takie wypisywali. I on właściwie mówił, no słuchaj, bolszewicy stąd nie wyjdą, no więc wiesz, resztę sobie dośpiewajcie. Mam pogląd, że to był wielki talent polityczny, no, tylko trafił na złe rozdanie kart. No, przed wojną chciał być faszystą, no to byli lepsi faszyści. Potem w AK, no przyjęli go do AK, ale też to było takie wątpliwe. No po wojnie chciał być komunistą, ale też byli lepsi komuniści. No i zawsze był taki, jego marzeniem było, żeby zostać katolickim wicepremierem. No spełniło się dopiero po jego śmierci. Niestety został mało zdolny człowiek, komender. On by może ciekawiej się popisał. Karol Popiel, no stary polityk galicyjski, chrześcijańsko-demokratyczny, prawda, następca Korfantego właściwie, tylko że mniej zdolny, taki trochę plotkarz, nerwus, ale sympatyczny człowiek. Sprawił to, że ja się nie zapisałem do Stronnictwa Pracy. Mianowicie myśmy z Jasienicą złożyli wnioski do Stronnictwa Pracy po wojnie, kiedy je zalegalizowano. I nagle przyjechał do Krakowa Popiel i miał wielkie spotkanie w sali Filharmonii i bez przerwy wymyślał na sanację i na Piłsudskiego, bo on był więźniem brzeskim i nigdy Piłsudskiemu nie wybaczył. No ale po wojnie, po wszystkim, jak przyjeżdża z emigracji z Londynu facet i tylko ma do powiedzenia, że sanacja zgubiła Polskę, to już było irytujące. Ja pamiętam, ja z tego wiecu prosto poszedłem do lokalu Stronnictwa Pracy wycofać papiery, a tam mi powiedzieli, wie pan, lepiej, dobrze, że pan wycofuje, bo i tak będzie rozłam i robią koło pióra, prawda, tam. No i w rezultacie Popiel wyjechał przed wyborami jeszcze, wyjechał legalnie, ale pozostał na emigracji. Spotykałem go parokrotnie i stale musiałem się tłumaczyć, bo on się dowiedział, że ja te papiery wycofałem. Dlaczego? Że hańba, więc ja mu tłumaczyłem, że jednak się wygłupiał z tym Piłsudskim. No, on najgorsze rzeczy o Piłsudskim stale mówił, na to nie było rady. No ale żeśmy się jakoś przyjaźnili. Generał Pełczyński, pseudonim Grzegorz, to był właściwy dowódca powstania, bo Bur to tam wiele nie dowodził i inicjator powstania. I w Londynie w 1957 roku zadzwonił do mnie. Ja go nie znałem w ogóle, że chce się spotkać. Spotkaliśmy się, a on był w ogóle z dwójki oficer, z wywiadu. No i zaczął mnie tak wywiadowczo traktować, bo mówi, czy pan służył w wojsku? No mówię, służyłem. A w którym pułku? No w takim i takim. A kto to jest Turowicz? No mówię, no redaktor tego. Czy on służył w wojsku? Ja mówię, o ile wiem, to nie. A dlaczego nie? Ja mówię, nie wiem dlaczego. A stąd ma? Służył w wojsku? No w końcu mnie to zdenerwowało. I mówię, panie generale, a teraz ja panu chcę zadać
pytanie. On mówi, proszę bardzo. Więc ja mówię, wie pan, fortepian, smoking, biblioteka po ojcu. A mówi, co? Ja mówię, przepadła mi w powstaniu i chcę wiedzieć dlaczego. No on się wściekł wtedy, bo pan jest demagog, prawda, i tak dalej. Rozstaliśmy się niedobrze. Był to porządny człowiek, ale Warszawę zburzył jednak, co tu mówić. Felix Pell. No wspaniała postać. To jest postać Żyda, Polaka, patrioty, prawda, największego, który umiał na pamięć pana Tadeusza. Przyjaciel Piłsudskiego, który potem zerwał z Piłsudskim. I to był wielki przyjaciel mojego ojca. Mieszkał przy Placu Zbawiciela na Nowowiejskiej, na parterze. I co niedziela myśmy z ojcem chodzili. Ja miałem wtedy, to był 27 rok, to ile miałem? 16 lat. A Pell prowadził taki tryb życia, że chodził do Sejmu, był przewodniczącym jakiejś komisji, potem szedł do redakcji Robotnika, był naczelnym redaktorem, siedział tam całą noc, o 4 rano wracał do domu, kładł się do łóżka i leżał do jakiejś 1, 2. I myśmy tak koło 1 z ojcem przychodzili i rozmowa zwykle była taka, że Pell zaspany, taki czarny, z wąsami takimi, pytał, no i jak się czuje ten wasz błazen? A ojciec mówił, kogo macie na myśli? Mówi, no ten, co się nazwał marszałkiem. No to ojciec mówił, to jak was strzelę w mordę, prawda? Wtedy przybiegała pani Pellowa, która była rosyjską Żydówką, żydłaczyła potwornie. Mówiła, panie Zygmuncie, Felek, uspokójcie się, pogódźcie się, prawda? Józef Piłsudski, nie będę mówił, bo cóż tu mówić. Widziałem go szereg razy, a najbardziej wstrząsający widok to był po klęsce pod Kijowem, to znaczy po odwrocie kijowskim, na Placu Trzech Krzyży. Przypadkiem szedłem z ojcem i nagle patrzymy, że idzie masę wojska, idą jakieś oddziały, idą takie wojsko pobite, prawda, tacy już bez dyscypliny, po czym jedzie dorożka i w dorożce siedzi Piłsudski, taki przygarbiony, te wąsy mu wiszą. Niesłychane w ogóle widowisko. Zygmunt Przetakiewicz. No, wódz pałkarzy przed wojną, goryl Piaseckiego, prawda, potworny terrorysta, a zarazem niesłychany wątlak fizyczny, prawda, właściwie ledwo jak cień chodzący, ale rewolwerowiec taki, ale bardzo śmieszna postać, to śmieszna jak śmieszna. Co najśmieszniejsze, że on był w Londynie w czasie wojny i brał udział w endecy Grocholski, taki był i on, włamali się do gabinetu generała Sikorskiego i skradli dokumenty porozumienia z Rosją. I ogłosili to w takim piśmie walka przeciwko, prawda, Sikorskiemu. I wtedy Anglicy aresztowali ich. I Przetakiewicz to chyba jedyny wypadek. Przesiedział na takiej wyspie w więzieniu angielskim długi czas. No a potem jakoś przyłączył się do armii Maczka i ukradł jakiś wojskowy samochód i przyjechał do Polski w roku 1946 i stał się poplecznikiem Bolesława w jego polityce prokomunistycznej. Więc ja mu zawsze mówiłem, słuchaj, no ty jesteś bezczelny. Tam niszczyłeś Sikorskiego, że jest prorosyjski, a teraz, prawda, tu robisz takie rzeczy. Otóż jak uciekł Mikołajczyk, Przetakiewicz napisał taki artykuł, no straszny już na tego Mikołajczyka, go zmieszał z błotem, że zdrajca na służbie Amerykanów i tak dalej. I mnie to tak wściekło, że napisałem do Piaseckiego list, że słuchaj, no, są szczyty bezczelności, prawda, jednak nie można i tak dalej. Piasecki mnie odpisał, po czym za 2 lata w Krakowie spotykam Przetakiewicza. I żeśmy pochodzili, piliśmy jakąś wódkę. I ja mówię, no to może do nas przyjdziesz. Przyszedł do nas, żona zrobiła dobrą kolację. I po kolacji Przetakiewicz nagle mówi, proszę pani, Stefan napisał kiedyś taki list, który dzisiaj mógłby go doprowadzić do więzienia. Ale ja panią bardzo lubię, ja pani dam ten list. I wyjął z kieszeni, rzeczywiście i dał.
Jest bardzo śmieszny. Ale już stary człowiek. Ja go lubiłem zawsze. Andrzej Panównik, kompozytor, jeden z najdawniejszych moich kolegów, razem z Lutosławskim, to już go znam, chyba 60 lat minęło. Bardzo zdolny. No, tylko miałem do niego pretensje, że uciekł jako niby antykomunista straszny, a tutaj pisał Symfonię Pokoju i Pieśń Połączonych Partii i różne takie, no a potem się zmienił. Jak spotkaliśmy się w Londynie, ja byłem na jego koncercie i powiedziałem, że źle zrobiłeś, żeś wyjechał przed październikiem, a on mówi, co, kazali ci to powiedzieć? Ja mówię, słuchaj, mój kochany, mnie nie kazali napisać Pieśni Połączonych Partii i Symfonii Pokoju, to tobie kazali najwyżej. No i rozstaliśmy się nie za bardzo. Potem go już nie widziałem. Mieczysław Rakowski, znany nam wszystkim. Ja może więcej nie miałem kontaktów przez to, że on się ożenił z Wandą Wiłkomirską, skrzypaczką, no więc znałem go wtedy. Muszę powiedzieć, że to byli niesłychani bojownicy ZMP po wojnie. Jeździli na wieś, namawiali chłopów do kolektywizacji i ich ukamienowali kiedyś gdzieś pod Kielcami, prawda, rzucali w nich. Więc był to ideowy człowiek. Potem bardzo dobre pismo redagował. Polityka miała swoje wielkie momenty. No tylko, że on się wieszał ciągle w tym KC, chciał robić partyjną karierę, a ciągle mu nie szło właściwie. No był kierownikiem wydziału i tak dalej. Kiedy został wicepremierem, ja miałem nadzieję, że on się sprawami ekonomicznymi zajmie, na których się trochę zna. No on się wziął do propagandy, do pertraktacji z robotnikami, no i zdepopularyzował się potwornie, czego do dziś nie rozumie, zdaje się. No ale nie jest to, jak na komunistę, jeszcze jest możliwy, dość inteligentny. Ryszard Reif, też Piaseckiego asystent, jeszcze przed wojną był młodym chłopakiem, ale właściwie w tej Konfederacji Narodów w czasie wojny on się wybił jako jeden z dowódców i oni dostali od Bora, od AK rozkaz obrony Wilna. No i Konfederacja Narodów razem broniła Wilna razem z AK, po czym zgłosili się do dowództwa sowieckiego, że oni chcą być współkombatantami. Przyjęto ich, urządzono bankiet, zresztą na powietrzu, w lesie. Było wspaniałe i wódka i wszystko. Po czym wsadzili wszystkich do pociągu i wywieźli do Rosji. Z tym, że Bolesław był taki mądry, że wcale nie poszedł na ten bankiet, tylko uciekł do Warszawy, tu go aresztowano w Otwocku. Natomiast Rajfa wywieziono i on uciekł z tego zesłania z 2 kolegami. Przeszli kilkaset kilometrów pieszo. Wrócił do Wilna i tam go minister Wolski, który taki stary komunista, dziwna postać, który był wtedy dyrektorem PUR-u, to był Państwowy Urząd Repatriacyjny, ulegalizował go, bo on był w Rosji pod fałszywym nazwiskiem. Wrócił do Warszawy, stał się tutaj jednym z organizatorów Paksu, potem go Bolesław wysłał do Paryża, był reprezentantem Paksu w Paryżu. No i jak wiemy, został po śmierci Bolesława prezesem. No i uwierzył w Solidarność i w przełom. Postanowił odnowić Paks całkowicie, przyznać się do wszystkich grzechów i tak dalej. No ale krótko to trwało. Głosował przeciwko stanowi wojennemu, jedyny, jako członek Rady Państwa. No i potem go zewsząd wylano. Do Paksu nie ma wstępu, jest człowiekiem prywatnym. Hieronim Rettinger, postać dziwna, krakowianin, którego kariera zaczęła się w ten sposób, że popierał go książę Zamojski, hrabia Zamojski i dał mu jakieś w czasie I wojny
listy polecające gdzieś tam. On przyjechał do Paryża i zaczął wmawiać tam wszystkim, że on jest delegatem austriackim do osobnego zawarcia pokoju, że Austria chce, on sobie to zmyślił, że Austria chce odłączyć się od Niemców, zawrzeć osobny pokój. No i długi czas tam z nim w Paryżu rozmawiali, po czym nagle się zrobił skandal i wysiedlili go do Hiszpanii. W tej Hiszpanii on głodował i biedował i postanowił wyemigrować do południowej Ameryki. A ponieważ nie miał pieniędzy, więc jakimś takim statkiem na samym dnie, prawda, w kajucie jakiejś takiej zbiorowej mieszkał i tam jakiś facet, Meksykanin jakiś się z nim zaprzyjaźnił. No i okazało się, że ten facet to był Callas, późniejszy prezydent Meksyku, taki, co zrobił rewolucję. No i Redinger został jego doradcą i wielka kariera. No ale znów awantura, bo Amerykanie zlikwidowali tego Callasa i Redinger nawiał z powrotem do Europy, przyjeżdżał do Warszawy. No i stał się niesłychanie taką szarą eminencją. Dziwny człowiek, miał olbrzymie wpływy, wszyscy go znali, świetnie mówił językami i nikt dobrze nie wiedział właściwie, na czym się opiera jego kariera. Pieniędzy nie miał nigdy, wódki pił masę. No i wreszcie sławna historia Sikorskiego, stał się takim doradcą i został pierwszym delegatem Polski do Rosji, takim zamiast ambasadora, prawda? No a potem nagle na spadochronie go zrzucono do okupowanej Warszawy, co zupełne szaleństwo. I był tu parę miesięcy. Opowiadał mi, jakie miał straszne przeżycia, że przyszedł gdzieś tam do restauracji i kelner go poznał. Mówi, a dla pana doktora angielkę czystej i wodę sodową. No więc on zwiał stamtąd. Później znów jedzie ktoś rykszą, to Janusz Minkiewicz mówi, Redinger, co ty tu robisz? Więc on też uciekał. No i wrócił do Anglii, to niesłychany wyczyn, postać tajemnicza. Po wojnie był też w Warszawie i na wyrywki do niego biegali i Cyrankiewicz, i Bierut, i wszyscy, więc czymś on był. Był takim propagatorem Zjednoczonej Europy. W Strasburgu był przyjacielem Churchilla, no na jego pogrzebie w Londynie podobno cały rząd w ogóle był. No więc zagadkowy, prawda, agent, ale nie wiadomo czyj. Generał Marian Ryba, poznałem go jako prokuratora wojskowego, kiedy zostałem posłem. I proszono mnie, ponieważ cała grupa Tygodnika Warszawskiego i Stronnictwa Pracy siedziała w więzieniu. Braun, Kwasieworski, Studentowicz, Kudliński i tak dalej. I po październiku ich wypuszczono, ale nie dano im żadnego papieru, że oni są amnestionowani czy zwolnieni. I Braun prosił mnie jako posła, żebym ja interweniował. Więc poszedłem do prokuratury wojskowej i tam był sędzia, szalenie odwilżowy, październikowy, który mówił, świetnie, panie pośle, że pan przyszedł, bo tu straszne rzeczy się działy, tortury, fałszywe oskarżenia i tak dalej. Ja mówię, ja właśnie w tej sprawie przychodzę, w sprawie Stronnictwa Pracy. Na co on mówi, no niestety, ja na to nie mam wpływu, ale tu jest prokurator pułkownik Ryba, to może pan do niego pójdzie. Ja mówię, a gdzie on jest? On mówi, tu w sąsiednim pokoju, tylko pana ostrzegam, że to jest ciężki człowiek. No przychodzę, a tam siedzi młody facet, sztywny jak kij, nie wstaje, w ogóle ręki nie podaje. Proszę siadać w jakiejś sprawie, więc ja mu to wszystko mówię. A on mówi, a kto panu powiedział, że ci panowie są amnestionowani? A co, jeżeli ci panowie są oskarżeni o to, że do Gestapo zanosili listy komunistów z adresami, kogo trzeba aresztować? Więc ja mówię, no panie pułkowniku, jak tak? No to przepraszam, nie wiedziałem o tym, chcę zabrać tą listę, bo ja mam listę nazwisk. A on bierze tą listę, mówi, niech pan zostawi. Ja mówię, no nie, no po co, jak pan do tego? No niech pan zostawi. No więc wyszedłem bez podania ręki i za 3 dni oni dostali papiery o amnestii. Czyli on mnie tak nabierał, prawda? Że złe wspomnienie mam. A jest teraz prezesem Związku Piłki Nożnej chyba. Pułkownik Jan Rzepecki
rzadki przykład, zawodowy oficer, intelektualista, publicysta, literat, syn sławnej publicystki endeckiej Izy Moszczyńskiej. Legionista, ale taki z własnym poglądem, przy czym odznaczył się tym, że był dowódcą tej kompanii podchorążych, co eskortowała prezydenta Wojciechowskiego na most na spotkanie z Piłsudskim. W czasie wojny szef BIP-u, czyli Biura Informacji Politycznej, próbujący prowadzić własną politykę, miał różnych intelektualistów tam u siebie. No nawet go oskarżano o zapędy komunizujące. Było sławne zamordowanie prawda, Makowieckiego, Widerszala, później Handelsmana wydano Niemcom. Był przeciwny wybuchowi powstania, no ale potem się podporządkował. Po powrocie z Oflagu założył WIN, czyli Wolność i Niezawisłość. Ale tak go jakoś założył, nie bardzo się ukrywając. Ja to opisałem w powieści Ludzie w akwarium. Został aresztowany, ale proces miał taki dziwny, do wielu rzeczy się przyznał i wytargował amnestię dla wszystkich. Sam dostał niewielki wyrok z zawieszeniem, no ale za 2 lata, kiedy wszystkich zamknięto i jego. Wyszedł przed październikiem, potem już zajmował się historią, pisaniem w Wojskowym Instytucie Historycznym. Inteligentny człowiek, zupełnie nie przypominał zawodowego oficera. Antoni Słonimski. Ja go ceniłem przede wszystkim jako satyryka, jako poetę. No i miał swój wielki okres przed samą wojną, kiedy bardzo zwalczał hitleryzm i faszyzm w wiadomościach literackich. Natomiast uważam, że był to człowiek umysłowości dosyć przeciętnej, średnio wykształcony, czytał tylko pewne książki, miał tą manię na punkcie światopoglądu naukowego, na punkcie Wellsa. To nie było nadzwyczajne, natomiast był utalentowany, dowcipny, zabawny, no i stał się przywódcą pewnej grupy inteligenckiej warszawskiej. Ja nie miałem specjalnego przekonania, aleśmy się polubili pod koniec życia. Oczywiście różnica wieku duża była. Kardynał Adam Stefan Sapiecha. No, wielki autorytet, kochany bardzo w Krakowie, dzięki wielkiemu charakterowi. Przed wojną się wsławił tym, że kazał przenieść trumnę Piłsudskiego do innej krypty, więc ta awantura była wielka z Piłsudczykami. W czasie wojny odznaczał się tym, że chląda nie było, on był najwyższym dostojnikiem Kościoła i podobno miał przez jakiegoś kapelana niemieckiego kontakty z Rzymem, dostawał listy i tak dalej. Stawiał się gubernatorowi Frankowi, no więc bardzo ceniony. A po wojnie założył Tygodnik Powszechny i to bardzo wcześnie, bo w marcu już wystąpił z podaniem 1945 roku. Podniósł się krzyk w Krakowie z kół prawicowych, że książę metropolita, bo tak go tytułowano, chce współpracować z komunistami, no ale Tygodnik Powszechny on mianował księdza Piwowarczyka swoim delegatem. Od razu chwycił. Zebrali się wtedy tacy profesorowie, Kutrzeba, Konopczyński, Czekanowski, Bujak i Tygodnik szybko nabrał autorytetu. Sapiecha się nigdy nie wtrącał. Raz się wtrącił, kiedy były jakieś futurystyczne rysunki. Wezwał Turowicza, że to bolszewizm przecież jest. Poza tym się nie mieszał. No był to naprawdę wielki pan, który sobie lekceważył wszelkie niebezpieczeństwa. Ciekawe, że jeszcze za czasów austriackich zadał z Rzymem i bardzo późno dostał kardynała. Dopiero chyba gdzieś w końcu lat 40. I on podobno przed śmiercią proponował Wyszyńskiego na prymasa. Właściwie Wyszyński był mało znany stosunkowo, biskup lubelski, i on przeważył.
Caritas założył w Krakowie, w ogóle odgrywał dużą rolę. No i Tygodnik Powszechny dzięki niemu był osłaniany i przetrzymał do 1953 roku. Stanisław Stomma, nasz wódz polityczny Tygodnika Powszechnego i Znaku, Litwin, Żmudzin, prawda, absolwent prawa w Wilnie, bardzo inteligentny, bardzo uczciwy. Czasem mu się nie udaje politycznie, ale trzeba powiedzieć, że myślę, że jako prezes Znaku, chociaż popełnił błędy, bo niepotrzebnie dopuścił nieodpowiednich ludzi do klubu, już jak w nim nie było zresztą, ale do końca trzymał fason tym głosowaniem, wstrzymaniem się od głosowania nad konstytucją. Tak pięknie wyszedł z Sejmu. Potem już właściwie politycznej roli nie odegrał. Był docentem, profesorem prawa. W tej chwili na emeryturze, ale działa. Wacław Sieroszewski. Nawet go znałem, przychodził do nas. Zabawna postać, mały staruszek z wielkimi wąsami. Zesłaniec, prawda, na Syberię. Napisał szereg książek o Syberii, o Korei, o Azji i jakieś miał rosyjskie, carskie odznaczenia. Potem wrócił do Polski, związał się z Piłsudskim i był w kawalerii Legionów, bardzo śmieszny, bo w takiej wysokiej czapce, czako taki, był w tym sławnym patrolu legionowym, który miał, zdaje się, 7 osób i który do Sienkiewicza zajechał. I tam było paru pisarzy. Struk chyba był, Sieroszewski, jeszcze ktoś taki. Potem był prezesem Akademii Literatury. Indycy mówili, że nie bardzo się nadaje, bo jak mówi, to nie można poznać, czy po rosyjsku, czy po polsku, bo rzeczywiście akcent miał okropny, ale dobry pisarz, wybitny. Przeżył wojnę, to Górna Śląska 16 i umarł zaraz po wojnie, zaraz po wyzwoleniu tak zwanym, parę dni. Włodzimierz Sokorski. Postać zabawna. Całe życie komunista, siedział po więzieniach, ale zawsze trochę ludzi bawił, zawsze mu się coś nie udawało. Pisarz, niezbyt udany. Potem w Rosji, zdaje się, go wzięli za kołnierz, jakieś miał tam duże przykrości. Nieprędko wrócił do Polski po zakończeniu wojny. Z początku był przewodniczącym CSZZ-u, a potem został ministrem kultury. Między innymi mnie wyrzucił ze szkolnictwa muzycznego, co mu stale wypominam. Ale jest inteligentny, giętki, troszkę błazen, ale ciekawy i stary. Taki prawdziwy komunista to rzadkość właściwie. Jerzy Turowicz. Właściwie człowiek, któremu najwięcej zawdzięczam. Prawda, zaprosił mnie do tygodnika, zawsze się odnosił bardzo liberalnie i bardzo dobrze do wszystkiego, co napisałem, chociaż nie zgadzaliśmy się często. Bardzo oryginalny człowiek, bo połączenie katolicyzmu żarliwego, ma 2 braci księży, w ogóle w całej rodzinie to było, z zamiłowaniem, świeckim zamiłowaniem do sztuki, do poezji, do filozofii. Dziwne połączenie, bardzo liberalny, a jednocześnie bardzo ortodoksyjny katolik. Człowiek, dobry taktyk, taki Krakauer typowy, ostrożny, ale nieustępliwy, kiedy trzeba. Duża postać i symbolizuje Tygodnik Powszechny, który stworzył. Leopold Tyrband. Cała epopeja, mój wielki przyjaciel, zabawny chłopak, interesujący, który w ten sposób się ukrywał w czasie wojny, że pojechał na roboty do Niemiec dobrowolnie. Tam był kelnerem, potem kucharzem na statku, potem jeszcze czymś. Po wojnie wrócił, dziennikarz, ale jakoś nie mógł nigdzie zagrzać miejsca. Zaczynał w Słowie Powszechnym, co najśmieszniejsze. I wreszcie przyszlucował do nas, do tygodnika. Pamiętam jego początki kariery, jak na przykład był mecz jakiś wielki ze Związkiem Sowieckim chyba
Na meczu był Bierut, cały rząd miał przyjść. Otóż Mikołajczyk, wicepremier, wykombinował sobie, że się spóźni, żeby mieć osobne wejście, osobną owację. No i rzeczywiście, jak przez głośnik podano, że wszedł do loży wicepremier Mikołajczyk, to stadion się zerwał z miejsc, zaczął klaskać, a w loży prasowej tylko jeden człowiek wstał i klaskał, to Tyrment. I wylali go ze Stowarzyszenia Dziennikarzy zaraz za parę dni. No i w ogóle wszędzie go wylewali. Mieszkał w dawnej Imce tu na Konopnickiej, w maleńkim pokoiku i demonstrował swój sprzeciw. Jak było ZMP, to on właśnie się ubierał po żolersku, prawda, w jakieś czerwone skarpetki, historie. No i nigdzie go, długi czas go nigdzie nie drukowali i właściwie biedę cierpiał, ale świetnie to znosił. No i opisał zresztą w dzienniku, gdzie jest cała epopeja. Mnie tam zresztą znieważył, napisał, że dłubię w nosie, co jest nieprawda, i różne takie, no ale zabawnie. No i jak przyszła odwilż, napisał szybko tego złego i nagle olbrzymi sukces, 3 wydania, kupił sobie samochód, dostał mieszkanie, ożenił się, no i w ogóle, prawda, szałciał. Wspaniale wszystko, ale dalej mu nie szło, bo zaczęli go niszczyć wydawcy. Pani Zatorska, taka kierowniczka od wydawnictw, ciągle mu książki odwalali, no ale walczył. Jak wyjechał za granicę, zły miał bardzo dużo przekładów. Napisał świetną, moim zdaniem, powieść Filip, właśnie o pobycie w Niemczech. No ale coraz bardziej się rozgoryczał, że go nie wydają, tylko w tygodniku pisywał. I wreszcie, kiedy mu odwalili powieść Życie towarzyskie i uczuciowe, i to odwaliła nie cenzura, bo cenzura to przyjęła, a redaktorki z wydawnictwa, bo uważały, że on obraża środowisko literackie i Słonimskiego i tak dalej. I to nasza dobra znajoma jedna była wśród tych redaktorek. I on się tak rozgoryczył, że zabrał dupę w troki, jak to się mówi, i wyjechał. Po Europie się plątał, wreszcie w Ameryce osiadł. Ciężkie tam miał początki, mieszkał w Harlemie, gdzieś tam wśród murzynów, w najtańszym jakimś dziurze. Miał pewien sukces, bo pisywał w New Yorkerze, to jest pismo o wielkim rozgłosie. Dyrektor New Yorkera go bardzo lubił, ale ten dyrektor umarł. A przyszedł syn, który był postępowy, czerwony i uznał Tyrmanda za reakcjonistę i wyrzucił go. No więc ciągle miał takie przeżycia. Wreszcie został wicedyrektorem takiego Instytutu do Badania Spraw Imigracji. Mówił świetnie po angielsku, pisał już po angielsku. No niestety przestał pisać po polsku i nagle umarł na serce na jakimś seminarium na Florydzie. Władysław Tatarkiewicz, mój profesor historii i filozofii, bardzo inteligentny człowiek, który miał, co w nim ceniłem, miał niewysokie ambicje. To znaczy mówił, ja nie jestem filozofem, ja jestem kompilatorem, popularyzatorem, prawda, estetykiem. Bardzo skromnie zawsze o sobie mówił. No a zrobił masę. To historia filozofii. Ja chodziłem na jego wykłady, kiedy to powstawała ta historia, bo on to najpierw mówił. No to pionierska rzecz, takiej drugiej nie było. Kiedyś Leszek Kołakowski na jubileuszu Tatarkiewicza, 80-leciu, czy to 70-lecie było, powiedział, że o każdym filozofie pisze tak, jakby to był jego najulubieńszy. Rzeczywiście jest tam taki. No w okresie stalinowskim dostawał w kość, zdjęli go w ogóle, tylko na kulu wykładał trochę, no ale umarł jako bardzo zasłużony, sławny. Witold Rąbczyński, minister handlu zagranicznego, bratanek wielkiego NDK poznańskiego, marszałka Sejmu i Senatu. Człowiek o otwartej głowie, bardzo zdolny ekonomista, no tylko że bojowy, to znaczy bał się wszystkiego, a był w partii. No i ja go wykończyłem parę razy, bo on mnie słuchał jako posła, zrobił mnie przewodniczącym Rady Muzycznej przy Ars Polonie, wysłał mnie za granicę na służbowy paszport, no a z tego miał potem okropne przykrości i Kliszko mu robił awantury, no ale jakoś to przetrzymywał. Pamiętam kiedyś
Ja walczyłem o turystykę zagraniczną na komisjach w Sejmie i kiedyś Trąbczyński mnie zaprosił na herbatę i mówi, proszę pana, niech pan zaniecha tej sprawy, bo my turystyki zagranicznej nie będziemy uprawiać, tylko polonijną. Mówię, a dlaczego? Mówi, bo tak zdecydował towarzysz Kliszko. Ja mówię, ale dlaczego? Mówi, bo towarzysz Kliszko uważa, że jest parę kursów dolara, że będą nadużycia, że to, że owo. Ja mówię, ale to jest bez sensu. A Trąbczyński mówi, ja nie oceniam, tylko pana informuję. No więc to był cały właśnie od. No nie żyje już niestety. Jerzy Urban. Nie lubię, ale jest to zręczny na swój sposób socjotechnik. No tylko, że bujacz i cynik. Ale dziennikarzom zagranicznym się podoba, no więc widocznie po to, dlatego jeszcze się podoba. Ja nie gustuję specjalnie. Wiktor Woroszyński. Przemiana absolutna. Kiedyś straszny, że ten powiedz i stalinista wypisywał niesłychane historie. Po czym był 3 lata na stypendium w Moskwie, potem był w Budapeszcie w czasie łaźni krwawej, no i całkowicie, prawda, przemienił się w innego człowieka i partia mu tego nie może darować, że był kiedyś ich człowiekiem, a dziś jest takim bojowcem przeciw. Znawca literatury sowieckiej zresztą, dobry poeta, ale to ja się na tym nie znam. No ale już nawet jesteśmy na tym, więc wybaczone wszystkie dawne urazy. Stefan kardynał Wyszyński, prymas. Wielka postać. Bardzo ciekawe zetknięcie moje pierwsze z nim było. Mianowicie przyjechałem do Lublina i miałem być przez niego przyjęty. Tam przygotowano to, ale powiedzieli mi, że on musiał wyjechać, ale zostawił do mnie list. I w tym liście napisał, że czytam pana felietony, ale nie jestem ich zwolennikiem. Mówi, naród polski cierpiał, ma bolesne rany, a pan mu soli dosypuje do tych ran, a to trzeba przecież leczyć. No, potem jak go poznałem, tośmy na ten temat właśnie dyskutowali. Niespodziewanie został prymasem. Pamiętam, że Turowicz powiedział, że najzdolniejszy biskup jest Wyszyński, no ale skąd w Rzymie mają o tym wiedzieć? Tymczasem wiedzieli. No, duży charakter. Niezbyt lubił rzeczywiście środowisko literackie. Kiedyś był u niego Alfred Łaszowski i spytał, czy to prawda, że eminencja nie lubi intelektualistów. A on powiedział, proszę pana, za czasów Chrystusa też byli intelektualiści, faryzeusze. Ale on wolał z rybakami, z celnikami, z prostymi ludźmi. Czy panu to nic nie mówi? No więc ciekawe. Prowadził Kościół dobrze, miał twardy charakter, jednocześnie umiał manewrować, umiał komunistów wyprowadzać w pole. Ja pamiętam historię, jak było 50-lecie cudu nad Wisłą. I nagle zapowiedzieli, że Wyszyński w Częstochowie wygłosi ogromne kazanie z racji zwycięstwa nad bolszewikami, rocznicy. No więc tutaj UB się przeraziło i Urząd do Spraw Wyznań zaczęli jeździć po diecezjach, straszyć, że jak on spróbuje coś takiego, to prawda, straszne represje spadną na Kościół. I on wytrzymał i na 3 dni przed terminem ogłosił, że nie wygłosi tego kazania, bo się rozmyślił, ale ich zdenerwował. Mnie się podobało, że on miał poczucie humoru. Nie robił z tego dużego użytku, ale pamiętam kiedyś, jak zaprosił posłów koła Zdak do Lasek i urządził taki, prawda, rekolekcję swego rodzaju. No i potem przemawiał i mówi, że Polska jest od kilkuset lat pod specjalną opieką Matki Bożej. Ja się nachylam do stąpy i mówię szeptem, że coś nie bardzo Polska wyszła na tej opiece. A on patrzy na mnie, już widział, co ja mówię. I mówi, pan chce, żebym pana wyklął, a ja nie. Ja wiem, co pan powiedział. Więc jednak miał swój humor. No była to wybitna postać.
No i teraz przychodzi kardynał Karol Wojtyła. Znałem go jeszcze jako młodego księdza. Zawsze przychodził do tygodnika, przysyłał artykuły, przysyłał wiersze, które Turowicz nie zawsze drukował, no ale... I był bardzo miły, bardzo zdolny. Przy tym miał zdolność słuchania, to jest rzadka rzecz. Potrafił słuchać, mało mówił, robił notatki i tak działał zapłodniająco, że wszyscy mówili, prawda. No i awansował. Ja mam teorię, że on został papieżem mianowany przez Kliszkę. Mianowicie była taka historia, jak on jeszcze był biskupem pomocniczym w Krakowie, to partia chciała zabrać gmach seminarium na Wolskiej. I Wojtyła w cywilu, tylko w koloradce, poszedł do sekretarza partii Motyki prosić, żeby tego nie robić, że to jest zabytkowy gmach, że tam zawsze było seminarium. Był to pierwszy wypadek, że biskup poszedł do sekretarza partii. Więc Motyka zadzwonił do Warszawy, Kliszko się zachwycił, powiedział oczywiście oddać to seminarium. I potem, kiedy były kandydatury na metropolię krakowską, to było zdaje się 7 kandydatur. I Wojtyła nie był na pierwszym miejscu, a Kliszko go wyszukał, powiedział, partia popiera tego. To właściwie zawdzięcza nominacji. Był szalenie skromny, już jak był arcybiskupem i kardynałem, urządzał sympozja w pałacu, prosił, żeby go poinformować, żeby było powiedzieć o literaturze, o tym, o owym. No w ogóle uroczy człowiek. Nie wiem, jak on sobie daje rady w Rzymie, bo w Krakowie to on nigdy sam nie jadał, tylko chodził na proszone obiady do znajomych i na kolacje, prawda, towarzyski, no, a w Rzymie gorzej. No, bardzo wybitna postać. Żałuję go czasem, że tam się męczy okropnie jednak, bo to jest poważny człowiek i poważnie traktuje to papiestwo. Adam Warzyk, świetny znawca poezji francuskiej, malarstwa nowoczesnego, nagle się zrobił politrukiem od sztuki i, prawda, heroldem socrealizmu, niszczył wszystkich okropnie. Mnie się przestał kłaniać przez długi czas, po czym nagle przyszła odwilż. Było takie zebranie, otwarte zebranie organizacji partyjnej Związku Literatów tu w Pałacu Prymasowskim. Tłumy przyszły, bo to już była, prawda, przed październikiem. No i ja patrzę, Warzyk kłania się nisko. Więc ja się oglądam, że komuś za mną, bo mnie przyszło do głowy, że mnie. On się drugi raz kłania. Ja się odkłaniam, podchodzi. Więc ja mówię, no jakoś pan mnie nie poznawał przez te wszystkie lata. A on mówi, tak, wie pan, bo ja byłem w domu wariatów, ale już się wyleczyłem. Ja mówię, jak to naprawdę pan był? No, w tym domu wariatów, co pan znał. No, więc pokajał się w ten sposób. Melchior Wańkowicz, żubr wileński, wielki dziennikarz, ale straszny spryciarz, który lubił pieniądze i taki krętacz trochę, ale z wielkim talentem. No to Monte Cassino, sławna, prawda, jego sławny reportaż. I Tworzywo o losach polskiej emigracji w Kanadzie, w Ameryce. To jest duża rzecz. No, niesłychanie dbał o swoją karierę, o to, żeby mieć uczniów. Konkoleski to jest jego taki wychowanek w Polsce Ludowej. No i potem nagle tu się naciął. Zamknęli go na trochę, grozili mu procesem, no ale jakoś się wybronił. Był to rzadki okaz, bo się zrzekł obywatelstwa amerykańskiego. Amerykanie tego bardzo nie lubią. Co więcej, minister Moczar mu to odradzał. Mówisz, po co to panu? Ma pan tutaj spokój w Warszawie, prawda? On się zrzekł. Wolałem Mackiewicza od niego, ale bardzo utalentowany człowiek. Andrzej Werblad, to tylko powiem prawdziwą anegdotę. Mianowicie był to taki wielki partyjny działacz od nauki, od kultury i ortodoksyjny stalinowiec, chociaż z PPS-u się wywodził. Po czym nagle w okresie Solidarności zaczął mówić o demokracji, o strukturach poziomych, o przekształceniu partii i wylali go zewsząd, bez znaczenia. I spotkałem go parę miesięcy temu w szwedzkiej ambasadzie, napiliśmy się. Ja mówię, proszę pana, jak to jest możliwe, że pan
stary gracz partyjny, stary lis. Pan uwierzył, że możliwe jest w partii te struktury poziome, ta demokratyzacja. A on mówi, nie proszę pana, ja nie uwierzyłem, że to jest możliwe, ale ja mam wnuczkę. I pomyślałem, że ona kiedyś będzie czytać historię Polski i spyta, co dziadek robił w partii, co dziadek zrobił dla demokratyzacji partii. O, musiałem coś zrobić. Piękne tłumaczenie. Józef Winiewicz, no, poznańczyk, chorągiewka na wietrze. Najpierw endek, potem senator, członek, wysoki urzędnik rządu londyńskiego, po czym wraca do Polski i zostaje wiceministrem spraw zagranicznych, bardzo ortodoksyjnym, bojowy, czyli bojący się własnego cienia, nic nigdy nikomu nie załatwił, no ale otrzaskany, znający języki. No i towarzysze mu się wywdzięczyli nie bardzo, mianowicie kiedy miał przejść na emeryturę, przyszła kolejna Polaka, żeby był przewodniczącym sesji ONZ-u i to bardzo opłacalne, bo tam wysoka pensja jakaś jest w dolarach. I miał być Winiewicz. Po czym przyjechali do Warszawy amerykańscy astronauci, ci co byli na Księżycu. I przyszło z KC, że nie należy ich przyjmować. Także tylko ambasador amerykański urządził koktajl. Ja byłem, zresztą poznałem ich. Po czym nagle podniósł się wrzask, że obrażono Amerykę, że dlaczego i zwalono wszystko na Winiewicza i nie został tym, tylko został Trepczyński, no czyli wykiwali go na całego. No tak kończą ludzie bojowi. Mieszkał w tym domu pewien czas zresztą. Władysław Wicha, minister spraw wewnętrznych po październiku. Opowiem tylko jedno. Jerzy Zawiejski był w Edynburgu i poznał generała Maczka, który był wtedy barmanem w hotelowej restauracji, ponieważ całą emeryturę zaangażował w jakieś akcje giełdowe i stracił. No i Maczek powiedział Zawiejskiemu, że chciałby wrócić do Polski. Więc Zawiejski przyjechał i myśmy ze Stomą szli do Wichy w sprawach tam różnych interwencji i na końcu ja mówię, panie ministrze, tu jest taka sprawa, generał Maczek chciał wrócić do Polski. A Wicha mówi, Maczek do Polski? Niech on najpierw popracuje politycznie, żebyśmy wiedzieli, po co on chce wracać i kto on jest. No i nie wrócił. Dzisiaj depeszę gratulacyjną dostaje i od rządu polskiego 95 lat skończył. No więc taki to był mędrzec, ten Wicha. Feliks Widywirski, mój sąsiad z tego domu, bardzo malownicza postać. Doktor medycyny, przedwojenny członek Zadrugi. Zadruga to była neopogańska grupa, taki Jan Stachniuk tym kierował. No i ten Widywirski nigdy nie miał nic wspólnego ani z komunizmem, ani z katolicyzmem. I po wojnie nagle został członkiem Stronnictwa Pracy, bo mu tak nakazano z partyjnego klucza. Był to bardzo inteligentny człowiek, który ze wszystkiego się śmiał, wszystko rozumiał, no ale bał się własnego cienia, no i służył, prawda. A był przyjacielem Gomułki. Dużo się od niego dowiedziałem. Między innymi powiedział mi kiedyś, że wie pan, przyszli do mnie z tego urzędu, wie pan, i mówią, no wy jesteście oczytani, doktorze, to tu taki Staliński napisał książkę, kto to może być? No to mówią Kutrament, ktoś tam, mówią, na pewno Kisielewski. A Widywirski mówi, a wiecie co im powiedziałem? Nie, wykluczone. Kisielewski by napisał z furią, z jadem, z wściekłością. A to takie jest łagodne, taka fotografia. No przekonałem ich. A nie pytał się mnie, czy to ja, tylko tak opowiedział. Lech Wałęsa. Postać jedyna w swoim rodzaju, ciekawa. 2 razy w życiu z nim rozmawiałem. Raz wtedy właśnie, a drugi raz teraz niedawno. Teraz długo zresztą. Myślę, że to jest błyskotliwy człowiek i prawda, jak na takiego samouka inteligentny, tylko może zbyt przejęty sprawami personalnymi. Wyobrażam sobie, że tam w Gdańsku to on, jak mówi do tych ludzi, to gra, prawda, psychologicznie, no, trzeba powiedzieć tak, trzeba powiedzieć siak.
Jest to postać z pewną charyzmą, ale czy ma polityczny program i gospodarczy, to powątpiewam. Raczej ma program swój życiowy, indywidualny. No ale może się mylę. Jerzy Zawiejski, no, nasz wielki przyjaciel, twórca Znaku. Przed wojną taki człowiek częściowo lewicowy, związany z ludowcami, ateista, dramatopisarz. W czasie wojny nagle miał takie nawrócenie, jak Grom, prawda? Ksiądz Zieja go przyjął do kościoła, no i po wojnie stał się działaczem katolickim, wybitnym, z autorytetem, ponieważ miał przyjaciół z lewicy i tak dalej. No, w okresie stalinowskim przeżył ciężką biedę, jak go przestali grać i powyrzucali zewsząd. No ale kiedy przyszedł październik, partia go sobie obmyśliła na członka Rady Państwa i prawda, razem żeśmy pracowali. Często miałem z nim zabawne starcia taktyczne. On bardzo nie lubił, jak głosowało się przeciw jakimś ustawom, tam nieważnym, bo uważał, że my jesteśmy tylko od spraw katolickich, od tych ogólnych. Więc kiedyś była ustawa o rybołówstwie morskim. Więc Stomma przegląda porządek dzienny, mówi, no, ustawa o rybołówstwie morskim, chyba nikt nie będzie przeciwny. Ja mówię, ja będę głosował przeciw. A Zawiejski mówi, dlaczego? Mówię, dlatego, że przeczytałem tą ustawę. No, wygłosił piękną mowę w 1968 roku, między innymi w obronie mnie w Sejmie, w obronie studentów i tak dalej, i podał się do dymisji z Rady Państwa. Przeżył to ciężko, nie wiem dlaczego, ja mu tłumaczyłem, że ma wspaniałe zejście ze sceny, prawda, z ciosem. No ale on przejmował się i umarł dość tragicznie na taki paraliż jakiś, wyskoczył oknem, czy spadł z okna w szpitalu, to niewyjaśnione. Wacław Zbyszewski, znakomity publicysta, erudyta, poliglota, taki szlachcic kresowy, brat Karola Zbyszewskiego, publicysta, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed wojną, w czasie wojny w Londynie w radio, no a po wojnie w wolnej Europie, ale w Paryżu. Pamiętam śmieszną historię z nim, mianowicie był proces Russeta, taki dziennikarz Russet, napisał, że w Rosji były obozy koncentracyjne. I Humanité, to w latach 50. Humanité napisało, że to jest kłamstwo i wymysł, i on ich podał do sądu i powołał masę świadków różnych narodowości. Hiszpańskich oficerów z Czerwonej Hiszpanii, których zamknięto tam, najrozmaitszych facetów. No i potrzeba było tłumaczy. Ogłoszenie było, że poszukuje się tłumaczy na ten proces. I zgłosił się Zbyszewski, który nigdy nie miał pieniędzy, chociaż był bardzo wykształcony, a tam sekretarz, mały garbaty siedzi Żydek, taki sekretarz Trybunału, po polsku mówiący. I mówi do niego, a pan szanowny, jakimi językami włada? On mówi, polski, rosyjski, niemiecki, francuski, angielski, hiszpański perfekt, portugalski trochę gorzej, tam holenderski coś. A tamten mówi, no a jidysz? Mówi, no jidysz nie. A mówi, ja rozumiem, pan zapomniał. Stefan Żółkiewski, mój kolega z uniwersytetu, no, też znam go ze 60 lat, rzeczywiście był jednym z rzadkich komunistów, takich zdeklarowanych na uniwersytecie i przy tym prezesem koła polonistów, co było rzadkością wtedy, bo przeważnie endecy albo NR-owcy trzymali te wszystkie koła. No, on został wybrany prezesem. Pamiętam, że ja przychodzę na zebranie i widzę, że stoi Żółkiewski, jeszcze dwóch i coś manewrują przy drzwiach. I słyszę tak, mówi, tu zamkniemy na klucz, ogłosimy, zanim przejdą naokoło, to przegłosujemy. A to był taki wniosek, że głosują tylko ci, co mają stemplowane legitymacje, coś takiego i taki manewr, żeby opozycja nie zdążyła wejść. No, tak w Polsce konstytucję uchwalano, zdaje się. Potem byłem z nim w Legionie Młodych, który wtedy się komunizował i ja ciężkie boje z nim toczyłem, bo on był
już socrealistą wtedy, całe wykłady robił i chciał przeforsować program kulturalny Legionu Młodych, właśnie taki zupełnie materialistyczny i komunistyczny, że sztuka służy społecznym sprawom, rewolucji i tak dalej. Ja się sprzeciwiałem, no nie przeszło to w końcu. Pamiętam długie dyskusje. No a potem już, kiedy Legion Młodych został, prawda, uspokojony, Sławek wyrzucił Zapasiewicza, tego czerwonego komendanta. Wtedy i Żółkiewski ustąpił, Jędrychowski był w Wilnie, też ustąpił. No i wtedy już wiadomo było, że oni są komuniści. Człowiek wierny sobie i przyzwoity, ale maniak materializmu. Udający erudyta. Zygmunt Żuławski. No też z tej wielkiej PPS-owskiej ekipy, tych dawnych, prawda, jeszcze sprzed I wojny, z rodziny znanej, prawda, pisarskiej, inteligenckiej, a jednocześnie był sekretarzem związków zawodowych, właściwie był przywódcą robotników całe dwudziestolecie, a taki typowy inteligent, były poseł do parlamentu wiedeńskiego jeszcze. No, pamiętam w Sejmie, on przeszedł z listy Mikołajczyka, bo nie było dla niego listy i w Sejmie wygłaszał wspaniałe przemówienia. A pamiętam takie starcie z Drobnerem, który zaczął wymyślać na Mikołajczyka i powiedział, że wyratować swoją opinię sięgnął do starej austriackiej ekscelencji, która powinna już dawno leżeć w grobie. A Żuławski powiedział, a panu Drobnerowi odpowiem, że wolę leżeć w grobie niż żyć w niesławie. Więc pięknie. Byłem na jego pogrzebie w Krakowie. To był bardzo dziwny pogrzeb, bo partia bojkotowała i zmienili godzinę pogrzebu, także nikt nie wiedział kiedy. No ale zebrało się trochę ludzi na cmentarzu. Między innymi profesor Adam Krzyżanowski, który był wielki kpiarz. Przemawiał jakiś wyrzucony PPS-owiec bez nazwiska, ukrywający się, który prawie płakał. Był towarzysz Żuławski, który całe życie walczył o wolność, wychowany w kulcie wolności, a Krzyżanowski zwraca się do wszystkich, mówi, no tak, proszę państwa, to były te austriackie czasy. Więc bardzo to był pogrzeb zabawny, ale wzruszający. No i to byłby ostatni z tej listy, którą żeśmy przyrządzili.